Hejka, hejka, kochani! Zbieramy się, dzień dobry, dobry wieczór. Mamy naszą dobranockę czwartkową dzisiaj. Webinar, live, przepraszam, bardziej live dzisiaj niż webinar, ale charakter podobny. W tonacji świątecznej jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać chwilę o tym, jak sprawić, żeby te nasze święta były piękne, żeby te nasze święta dzisiaj były radosne, żeby te nasze święta nie przynosiły nam kłopotów, aby je ograniczyć w jak największym stopniu. Chcę Wam też dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat tych takich typowych chorób świątecznych, na temat tego, co oznacza grypa, przeziębienie, katary, wszystkie te choroby górnego i dolnego układu oddechowego, które pojawiają się bardzo często w tym okresie, mówimy okołozimowym, ale jednak w czasie świąt dużo częściej. Wyprowadzić nas z takiego paradygmatu myślenia o tym, że zależamy się od innych i że to właśnie dlatego po świętach tyle ludzi choruje. I chcę dzisiaj dać taką listę, mam nadzieję bardzo pomocną, kilku różnych takich tipów, jak uniknąć nerwów w czasie świąt, jak sprawić, żeby było miło, jak zadbać o siebie, co zrobić, żeby może te święta były jeszcze lepsze niż poprzednie i abyśmy z nowym doświadczeniem tego wszystkiego, co zbudowaliśmy w sobie przez cały rok, mogli wejść właśnie w ten świąteczny czas z naszymi bliskimi. Może ta nasza wibracja, może ta nasza energia pomoże nam i pomoże innym, żeby te święta były przeżyte radośnie. W końcu życzymy sobie zawsze radosnych, wesołych świąt i taka jest moja intencja na ten webinar dzisiaj. Także jedziemy, kochani, 268 osób razem z nami. To bardzo, bardzo dobra grupa do tego, żeby ponieść to światło dalej. My będziemy się dzisiaj starali, prawda? Będziemy się starali dzisiaj myśleć o innych, będziemy to światło podawać dalej sobie, tak jak te świeczki, które palimy w święta. Słuchajcie, ja chcę przypomnieć i zacząć od tego ważnego bardzo zdania, a kto słyszał, to właśnie dla przypomnienia, a kto jeszcze nigdy nie słyszał, niech po prostu wie, że radość przychodzi wtedy, kiedy zagrożenie już minęło. Kiedy mija wszelkie zagrożenie, kiedy właśnie odchodzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, dopiero wtedy możemy się cieszyć, dopiero wtedy możemy wejść w tą radość taką głęboką, prawdziwą. Zatem rozumiecie, że nie ma takiej opcji, żebyśmy my mieli radosne święta, jeżeli gdzieś naokoło istnieje jakiekolwiek zagrożenie, jakikolwiek stres, jeżeli gdzieś jeszcze w nas jakieś niezadowolenie czy jakieś niespełnione oczekiwanie. Więc żebyśmy mogli wejść w taką pełną radość, to co jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, to taka pełna identyfikacja wszystkich elementów, które składają się na ewentualny stres w czasie świąt. Mówię to do Was z perspektywy konsultanta biologii totalnej, którym jestem, jak wiecie, reprezentanta metody, która mówi o tym, że każda nasza choroba, w jaką wchodzimy, przechodzi przez swoje dwie fazy. Ma swoją fazę aktywną, a potem swoją fazę naprawczą. I w zasadzie tak naprawdę nie da się nie przejść przez fazę naprawczą w momencie, kiedy było się w fazie aktywnej, bo to jest po prostu nieodłączna część tego procesu chorobowego, w jakim jesteśmy. I rzecz dotyczy zarówno spraw dużych, jak i małych. Chorób dużych, poważnych, przewlekłych, długotrwałych, jak i właśnie tych takich krótkoterminowych, krótkotrwałych, tych jednodniówek, trzydniówek czy tygodniówek. Ta zasada obowiązuje cały czas. Więc rozumiecie, że lepsza profilaktyka niż leczenie i lepiej nam będzie unikać tej fazy aktywnej i tym samym przechodzenia później przez tą nieodłączną fazę naprawczą, niż eliminować skutki fazy naprawczej. Wszystkie te choroby, o których raczej dzisiaj myślimy, tak się spodziewam, że i Wy, a ja na pewno, o których myślimy jako te choroby takie okołoświąteczne i poświąteczne, to są właśnie choroby, które tak naprawdę przejawiają się i manifestują się w fazie naprawczej. W zasadzie ja nie znam takiej choroby i chyba dzisiaj nie powiem o żadnej takiej, która będzie się przejawiać już w fazie aktywnej, chyba że powiemy o jakimś bólu głowy. Z tymi bólami głowy to jest bardzo różnie, bo one mogą się pojawiać i w fazie aktywnej, i w naprawczej, a najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy jest jakaś forma przetrwała konfliktu, który jest nierozwiązany i po prostu z tej pierwszej fazy naprawczej przechodzi w fazę aktywną i konfliktuje się organizm wtórnie. Ja kiedyś zrobię taki webinar albo live'a, nie wiem, gdzieś tam sobie w którymś momencie kiedyś porozmawiamy o bólach głowy osobno, bo to jest bardzo duży temat. Natomiast w zasadzie za wyjątkiem bólów głowy, to wszystkie te choroby typu stany zapalne,
czy układu trawiennego, czy układu oddechowego. To są właśnie choroby tak zwanej fazy naprawczej. Oczywiście one funkcjonują już w fazie aktywnej, tylko my wtedy sobie nie zdajemy sprawy, a kiedy zaczyna ją być widać, no to właśnie już jesteśmy tak naprawdę po rozwiązaniu konfliktu. Po rozwiązaniu konfliktu w sposób nieświadomy, ale w sposób świadomy możemy dojść do tego, co tym konfliktem było, właśnie po to, żeby to rozwiązać. Ja dzisiaj pokażę Wam kilka takich charakterystycznych rzeczy, które myślę, że dla Was mogą być istotne, a planuję tutaj zrobić jeszcze jednego live'a w tym roku, ostatniego, takiego, który pożegna stary rok. Tutaj razem będziemy go żegnać i mam nadzieję, że wtedy opiszecie mi i powiecie, jak Wam się udało sprawdzić to wszystko, o czym mówimy dziś. W ubiegłym roku, na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, udało mi się napisać takie 2 posty z dobrymi poradami na temat tego, jak te święta przeżyć, ale te posty poszły bardzo późno przed świętami. Pomyślałam sobie, że tego live'a dzisiaj zrobimy wcześniej, że zrobimy go na kilka dni przed świętami, tak żebyście jeszcze zdążyli te dobre rady od Magdy Wdowiak tutaj wdrożyć, o ile uznacie za wartościowe. Kochani, zaczynamy od chorób, a potem idziemy w to, co zrobić, żeby właśnie tych chorób nie było, bo myślę, że to jest dla Was najciekawsze. To, co się dzieje najczęściej, co obserwujemy jako zjawisko, co pokazują wszystkie statystyki, czego nas później jako konsultantów biologii totalnej uczą na szkoleniach, to właśnie to, że po tym jak są spotkania grupowe, jak są różnego rodzaju zjazdy rodzinne i wszyscy się razem spotykamy, ludzie wracają do swoich domostw i wtedy zaczyna się chorowanie. To by się bardzo składało z tym, że w momencie, kiedy wchodzimy w fazę naprawczą i rozwiązujemy jakiś konflikt, no to można odreagować. Czyli w tej fazie relaksacji, w tej fazie odpoczynku, teraz my możemy wejść w gorączkę, teraz my możemy wejść w kaszel, właśnie w jakąś niemoc. Organizm będzie się czyścił z różnych rzeczy, no bo przecież jak był zanieczyszczony toksynami, czy emocjami, czy jakimś stresem, to teraz musi się z tego wyczyścić. I właśnie wtedy zamiast odpoczywać po świętach, to chorujemy po świętach. Jak popatrzymy sobie na temat ogólnie, naprawdę z takiego dużego poziomu generalizacji, to zauważymy jedną wspólną rzecz, a mianowicie to się zawsze pojawia w momencie, kiedy nie potrafimy dobrze ustanowić swoich granic. To jest nasz największy kłopot, to jest nasz duży kłopot społeczny. To jest coś, o czym bardzo dużo mówię w webinarze o zdrowych granicach i kto oglądał ten webinar, możecie tutaj napisać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia, kto zna, ale ja wiem, że to jest webinar, który szeroko poszedł w świat, bo widzę statystyki i uwierzcie mi, on robi naprawdę dobrą robotę. Tam jest 5 godzin treści na temat tego, jak to się robi, a ja przygotowałam dla Was dzisiaj niespodziankę związaną właśnie z tym webinarem dodatkowo. Jednak teraz chcę powiedzieć, że wszystkie te choroby, które są związane z zapaleniem, z różnego rodzaju stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych też, ale to się rzadziej zdarza, bo to najczęściej jest już poważny bardzo konflikt. Najczęściej to są powikłania po długotrwałym leczeniu nieskutecznym górnych dróg oddechowych i w momencie, kiedy ten proces jest przetrwały, to wtedy właśnie dochodzi do zarażenia też dolnych dróg oddechowych, choć oczywiście nie zawsze, tak jak mówię, nie zawsze, nie musi być taka droga, tylko po prostu często tak bywa. To jest właśnie związane ze źle postawionymi granicami. Kiedy my tych granic nie potrafimy wyznaczyć, kiedy my sobie z tym po prostu nie radzimy i tak jak mówię, nie radzimy sobie z tym społecznie. Nie czujcie się teraz winni, proszę. Nie wchodźcie w jakieś takie wyrzuty sumienia, że ja nie potrafię tego zrobić. W niskie poczucie własnej wartości, że tylko ja nie potrafię. Nieprawda, że tylko ty. Nieprawda, że to długo trwa. My po prostu jako społeczeństwo mamy jeszcze niewyedukowanie w tym zakresie, bo kto nas tego uczył? No i właśnie, to jest odpowiedź na pytanie. I teraz zobaczcie. Jak się przyjrzymy temu, do czego nam służy układ oddechowy, tak mówiąc dzisiaj w dużym bardzo skrócie, to do tego, żeby korzystać z tej przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy, czyli mówimy tutaj o terytorium powietrza. Bez powietrza nie ma życia, bez tlenu nie ma życia, a do tego, żebyśmy my ten tlen przyswajali i tym powietrzem oddychali, służy nam właśnie układ oddechowy. Ale ten układ oddechowy, który zajmuje się tak zwaną wymianą gazową, on będzie metaforą tego, jak my wymieniamy się ze środowiskiem, w którym żyjemy. Bo przyjmujemy czyste powietrze, a wydalamy to z toksynami. Przyjmujemy tlen, a wydalamy dwutlenek węgla. Tak mówiąc w skrócie, to jest właśnie ta wymiana gazowa. I teraz pytanie, z kim wymieniamy się tym powietrzem?
tymi wszystkimi, którzy są wokół nas, z tymi wszystkimi, którzy są tutaj na tym naszym terytorium. Zgoda? A zatem teraz, jeśli przebywamy na terytorium z osobami, które są nam życzliwe, z osobami, które są nam bliskie, z osobami, które nas kochają, których my kochamy, to jest nam łatwo dzielić tą przestrzeń ze sobą. A prawda pokazuje, że często w czasie świąt przebywamy na tym terytorium nie tylko z takimi osobami. I różnego rodzaju konflikty międzyludzkie pojawiają się w czasie świąt i jak głoszą statystyki, jak głoszą książki i opracowania różnego rodzaju naukowe, też badania psychologów, psychoterapeutów, właśnie w czasie świąt bardzo często spotykamy się z osobami wcale nie nam najbliższymi, wcale nie najbardziej życzliwymi, wcale nie tymi, które nas kochają, których my kochamy, choć oczywiście powinno tak być i mogłoby tak być w tym wspaniałym świecie. No i do tego dążymy. Jednak na razie póki co bywa, że tak nie jest. I zobaczcie, nasz nos, który wciąga to powietrze, a powinniśmy oddychać nosem, nie ustami i to też wiemy. Nasz nos to jest właśnie ten pierwszy filtr, który odbiera bodźce ze środowiska i w postaci różnego rodzaju feromonów czy związków chemicznych sygnały docierające do nosa informują nas o tym, z kim my na tym terenie przebywamy, kto jest w naszej przestrzeni, co niesie ze sobą dla nas. Wciągamy to powietrze i zastanawiamy się, jest jakiś intruz? Czy jest ktoś, kto jest obcy na naszym terytorium? Czy jest ktoś, z kim chcę walczyć? Jest ktoś, kogo chcę wymieść z tego terytorium, kogo chcę wyrzucić z tego terytorium? Jeśli właśnie nasz mózg automatyczny i ten fizyczny odbiera takie sygnały, że na naszym terytorium jest jakiś intruz, że jest ktoś, z kim nie chcemy przebywać, to pojawi się katar. Pojawi się w fazie naprawczej jako rozwiązanie, bo po prostu ten konflikt trzeba będzie rozwiązać i my nie wymyślimy tutaj rozwiązania szybciej niż mózg automatyczny, który ma gotową strategię na to i mówi, okej, dobra, nie chcesz oddychać tym powietrzem, a nie możesz się wynieść z tej przestrzeni, to ja ci po prostu zatkam ten nos, to ja po prostu zatkam ten dopływ powietrza i nie będziesz tego czuć. Nie będziesz odbierać tych feromonów, nie będziesz odbierać tych związków chemicznych, nie będziesz odbierać tych informacji, już po prostu jesteś wolna od tego, nie? No wszystko fajnie, fajnie, tylko katar jest męczący. A oczywiście w to później w którymś momencie mogą być zaangażowane wirusy, będą zaangażowane bakterie. Jak wiemy z webinaru o patogenach, o pasożytach, wszystkie te organizmy pojawiają się w naszym ciele w fazie naprawczej, bo przychodzą z rozwiązaniem, przychodzą po to, żeby nam ułatwić przejście przez fazę naprawczą. Właśnie tego konfliktu, o którym tu rozmawiamy. W jakiejś tam skrajności, kiedy ten intruz na naszym terytorium przebywa zbyt długo, wchodzimy w zapalenie zatok. I tu był pewien live, chyba w wakacje. Wydaje mi się, że ten z 18 sierpnia, ale jak nie, to poprawcie mnie, bo ja już nie pamiętam, na którym live'ie co. W każdym razie to na pewno był jeden z pierwszych 2 live'ów, gdzie opowiadałam o zapaleniu zatok bardzo dużo. A jak ktoś wie, w którym live'ie to było, to proszę, niech wrzuci tutaj w linku. Link w komentarzu, może innym to posłuży. W każdym razie tak, to jest właśnie to. Jeżeli ja nie jestem w stanie tak długo znieść kogoś obcego, kogoś nieprzyjaznego na moim terenie, to ja po prostu odetnę się już właśnie też na poziomie zatok, tak żeby to powietrze, które przez nos przechodzi gdzieś wyżej, po prostu już nie docierało z tymi swoimi tam informacjami dalej. To jest właśnie nasz sposób na chronienie się przed tym, co dla nas zagrażające i niebezpieczne. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się później dalej w tym układzie oddechowym, bo nie tylko o nosie, nie tylko o zatokach mówimy później o gardle. Wiadomo, że tutaj usta i nos są ze sobą razem połączone. To i tutaj sama do siebie się uśmiechnęłam teraz, bo wiecie, że ja w dużym stopniu oglądam świat przez pryzmat kart tarota, ale oczywiście mówimy tutaj o tym tarocie medycznym, ja go tak nazywam. I w tarocie usta i nos to jest to, co jako organy połączone w jednej karcie. W karcie 17, karta gwiazda, jedna z moich ukochanych kart w tarocie, jeśli można w ogóle mieć któreś karty bardziej ukochane niż inne, to właśnie tak. Dla mnie ta 17 zawsze będzie bardzo specjalna. Ja się urodziłam 17 pod szczęśliwą gwiazdą i to do mnie przemawia bardzo, bardzo, bardzo. A co mówi nam właśnie ta gwiazda? Ona mówi, zajmujesz swoje miejsce w życiu. Oczywiście w negatywie tej karty, jeśli jesteś w konflikcie, to ta karta ci powie, nie zajmujesz swojego miejsca w życiu. Zrób coś, żeby zająć swoje miejsce w życiu. Co stoi na przeszkodzie, żeby zająć swoje miejsce w życiu?
I jest to właśnie karta, która mówi o nosie i ustach jednocześnie, a usta, nos również jest zaangażowany w nasze mówienie, w słowo wypowiedziane, w słowo mówione. To jest też karta mówców, wiecie, karta gwiazdy. Ja się za taką wielką gwiazdę to tutaj nie czuję zupełnie, ale za mówcę to owszem, bo gadane to mam od dziecka i moja mama pytała się mnie zawsze: dziecko, czy tobie się buzia może zamknąć chociaż na moment? Ale nigdy nie mogła. I jedyne, co mogłam z tym zrobić, to po prostu zrobić z tego dobry użytek. I właśnie o to jestem, właśnie o to do was przemawiam. A teraz właśnie przy okazji tego niech nam to posłuży za przykład zrozumienia chorób gardła, chorób górnych dróg oddechowych, bo tak, jeżeli jakieś słowo jest niewypowiedziane, jeżeli jakieś słowo jest zatrzymane w gardle, to właśnie to gardło będzie chorować. Choroby górnego układu oddechowego to bardzo często choroby konfliktów na terytorium, choroby kłótni, choroby awantur, choroby no właśnie jakiejś takiej albo wymiany słownej, albo niewymiany słownej, bo konflikt możemy oglądać zawsze po dwóch stronach tego samego medalu, albo właśnie czegoś jest za dużo, albo czegoś jest za mało w nadmiarze, albo w niedomiarze i wtedy właśnie jest konflikt, bo jak jest równowaga, to nie ma konfliktu. Tutaj, kiedy się dzieją sprawy z gardłem, stany zapalne, pójdziemy za chwilę dalej, tchawica, krtań, bo to wymaga szerszego omówienia, to zasługuje na osobny webinar, ale już dzisiaj właśnie chociaż tych kilka słów, to tak, to będziemy patrzeć właśnie na to, gdzie jakie słowa utknęły w tym gardle. I oczywiście możemy patrzeć też na słowa, które padły pod naszym adresem, że to mogło być tak, że my coś usłyszeliśmy, ale oczywiście najczęściej wtedy implikuje to choroby uszu, no bo wiadomo, że to uszy są od tego, żeby coś słyszeć i wychwytywać pewne dźwięki i oczywiście dźwięki zagrożenia w pierwszej kolejności, ale wszystkie tam następne inne również wychwytujemy. I czy to będą sekrety, czy tajemnice, słowa wypowiedziane za drzwiami, czy jakieś pod naszym adresem, gdzieś za plecami, to my jesteśmy uwrażliwieni na to, żeby to wyłapywać. I tak, kiedy właśnie dzieją się takie rzeczy jak stany zapalne uszu, gardła, to proszę, sprawdzajmy właśnie, o jakich słowach mowa. Jeśli ktoś się właśnie powstrzymał przed wykrzyczeniem komuś czegoś w złości, albo przed wypowiedzeniem czegoś komuś, a tak bardzo by chciał to zrobić, to właśnie może to przełknął i to gdzieś właśnie utknęło w tym gardle. Należy to wypowiedzieć. Słuchajcie, dobra rada jest taka, że jak już się zorientujesz, że tego komuś nie powiedziałeś, ale to gardło zaczyna drapać, już tam coś czujesz, że jest nie tak, proszę, weź poduszkę. Wyobraź sobie, że masz przed sobą tą osobę, do której te słowa były zaadresowane i wypowiedz to do tej poduszki, bo poduszka wytrzyma. To może być misio, jak chcesz, to weź sobie maskotkę, lalkę, co tam sobie uważasz, ale po prostu wypowiedz to do tej osoby. To jest jak akt psychomagiczny. To jest właśnie to, że ty możesz ze swojego pola, ze swojego mózgu automatycznego wydobyć wszystko to, co się nie wydobyło, czyli też i rozumiesz, później z gardła, w konsekwencji też i z ciała, ale intencja jest pierwsza, intencja jest ważna, bo to chodzi o informację i wtedy właśnie twoje ciało zareaguje odpowiednio, po prostu uwolnisz konflikt, wtedy ten konflikt nie schodzi do ciała tak poważnie i można wyleczyć się szybciej. Oczywiście to gardzioło będzie musiało przejść przez fazę naprawczą, bo wiadomo, że będzie chciało się zregenerować do końca. Jeśli było mikroowrzodzenie tkanek, śluzówek, no to będzie musiało się to wszystko zagoić. Być może nawet pojawi się tam jakiś lekki wirus czy bakteria w tym celu, ale już na pewno nie będzie to poważny stan zapalny, już na pewno uda się przejść nad tym łagodniej. Natomiast do rozważenia jest kwestia tego, z kim ta kłótnia, do kogo te słowa, czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny i z jakiego powodu. Za chwilę właśnie pójdziemy w tą stronę, jakie to są powody i dlaczego tego najczęściej nie potrafimy zrobić właściwie, dlaczego to nie działa, dlaczego nas to męczy, dlaczego my czujemy się czasem tacy bezradni czy bezsilni wobec innych. A teraz zejdźmy jeszcze troszkę niżej w tym układzie oddechowym. Popatrzmy sobie, jest tchawica, jest krtań. W zasadzie dwa takie narządy, które mówią nam o bardzo podobnej historii, ale już właśnie pogłębiając ten konflikt, o którym rozmawiamy. Mówią o poważnej awanturze, o poważnej kłótni w wydźwięku lęku, w wydźwięku strachu. Strach na moim terytorium, lęk na moim terytorium. Strach odróżnia się od lęku w ten sposób, że wiemy, czego się boimy. Przy lęku nie wiemy, czego się boimy. Lęk jest nieznanego pochodzenia. Strach jest znanego pochodzenia. Częściej przy tchawicy i przy krtani obserwujemy strach niż lęk,
jako źródło choroby, ale oczywiście ja nie mogę wykluczyć ani jednego, ani drugiego, więc niech każdy proszę sprawdzić sobie osobiście sam. Myślę, że to będzie dla Was też dość prosty trop, no bo nie szukamy tutaj złości, nie szukamy tutaj obrzydzenia, nie szukamy smutku. Tutaj jak ktoś zna webinar Koło Emocji, to wie, że ja w tej chwili mówię o emocjach pierwotnych. Nie szukam już tutaj emocji wtórnych, bo bazujemy po prostu na tych zasadniczych emocjach, które są konfliktujące człowieka. No już o radości to w ogóle nie wspominając, to nie jest emocja, która tutaj skonfliktuje nas, a na pewno nie w przypadku górnego układu oddechowego. Tak czy inaczej, w wydźwięku lęku, w wydźwięku strachu nawet bardziej, jakaś awantura, jakaś kłótnia, jakieś wymiany słowne albo ich brak. I teraz w przypadku krtani mówimy o tak zwanym żeńskim sposobie reagowania, czyli mówimy o tym, że nas po prostu zatyka w takiej reakcji, czyli właśnie, nie wiem, ktoś na przykład na nas wrzeszczy, albo może nie na nas bezpośrednio, ale jesteśmy biernymi obserwatorami tego, że gdzieś dalej wokół nas dzieje się właśnie jakaś sytuacja. Powiedzmy, te święta, gdzie jest za dużo alkoholu, gdzie po prostu wszyscy się na siebie drą, jest dziecko, które to obserwuje, jest dziecko, które czuje się zagrożone, bo widzi, nie wiem, podniesioną rękę, butelkę, czy jakieś inne historie. Sorry, że ja przed świętami o takich sprawach, ale my tutaj musimy uwzględniać również historię wszystkich tych osób, które takie rzeczy przeżyły w dzieciństwie. Do Was też mówię, jeśli to jest Waszym udziałem, abyśmy to mogli teraz odżałować, jak również wziąć pod uwagę wszystkie te osoby, które być może dzisiaj żyją w takim domu, być może dziś u nich dzieje się właśnie taka patologia i chcemy wzmocnić te osoby. Proszę, jeśli macie piękne, spokojne domy, udekorowane na święta, nigdy nie chodziliście głodni, wyślijcie trochę światła, trochę dobrej energii właśnie dla tych osób, które tego nigdy nie doświadczyły i tego nie znają, a bardzo, bardzo tego potrzebują i dotychczas żyły w strachu i właśnie teraz chcą to uwolnić, a właśnie teraz do nich mówię, bądźmy w tym razem i wspierajmy się, poproszę, a ja kontynuuję. Zobaczcie, takie dziecko siedzi w tym kącie przerażone, jeśli coś dzieje się w jego kierunku, to ono robi takie i zamiera i to jest właśnie ta krtań, to powietrze, które wchodzi do środka i zamiera. To nie jest poziom, z którego można krzyczeć, to nie jest poziom, z którego się walczy, to jest właśnie poziom lęku i poziom strachu. Poziom, z którego się walczy, poziom, w którym można odkrzyknąć, poziom, w którym można po prostu oddać właśnie to przerażenie, tą energię, która właśnie tutaj do nas dociera i zwrócić ją gdzieś do nadawcy, to jest to, na co reaguje tchawica później. Tchawica zareaguje krzykiem, to właśnie jedni na mysz w pokoju właśnie zareagują takim lękiem przerażenia, wycofania się. Jeśli to by było naprawdę bardzo duże, no to wtedy właśnie usiądzie na krtani, ale inni staną i powiedzą: hej, ty mysz, wychodź z tego pokoju, to właśnie nie twoje miejsce, nie? I tutaj wezmą miotło i zaczną działać. Bardziej właśnie ten lęk przekierują w stronę złości. To właśnie mimo, że gdzieś zostało zadziałane i jeśli będzie mocno konfliktujące, spowoduje choroby tchawicy. Jak pójdziemy sobie do oskrzeli, to powiemy po prostu ogólnie kłótnia na terytorium, awantura, w wydźwięku lęku, strachu, zagrożenia o życie. Nie mówiąc już o płucach, ale o płucach to wiemy, pewnie już czytaliście nieraz i też zrobimy kiedyś osobny webinar. To już jest po prostu lęk związany z zagrożeniem życia bezpośrednio. Najczęściej w przypadku ciężkich chorób odwołuje się to do jakichś również sytuacji poprzednich z życia własnego. Rzadko się zdarza, żeby pojawiło się zapalenie płuc, a tak po prostu ad hoc. To najczęściej jest tak, że była już jakaś sytuacja, która osłabiła energetycznie i informacyjnie płuca wcześniej i jakaś kolejna sytuacja po prostu dokłada się do tego, zwłaszcza jeśli było wielokrotne zapalenie płuc u konkretnej osoby. No jak rozumiecie, nie mówię teraz o nowotworach, nie mówię teraz o nowotworze krtani, czy tchawicy, czy płuc, czy oskrzeli, bo to nie są choroby poświąteczne. To już są zupełnie inne konflikty i jak wspomniałam, zrobimy osobny webinar i wtedy opowiemy o tym dokładnie też na przykładach. A dzisiaj ja po prostu mówię o tym, co w momencie, kiedy są takie stany zapalne. Oczywiście te stany zapalne mogą pojawić się również i przed świętami. To nie jest tylko tak, że to po świętach się pojawia, bo to się pojawia jako rozwiązanie w fazie naprawczej. A w różnym momencie naszego życia my możemy wchodzić w te rozwiązania. Może być tak, że ktoś przeżywa jakiś konflikt na ileś dni przed świętami i jeszcze przed świętami zdąży ten konflikt rozwiązać i rozchorowuje się na same święta. Często nam to robią dzieci. Nam to robią z takiego punktu widzenia, że no to my dorośli mamy wtedy z nimi kłopot, nie? Ale tak naprawdę to rozumiecie, powiedziałam to z przekosem, dzieci po prostu
rozwiązują swoje konflikty tak samo jak dorośli w odpowiednim momencie, czyli w atmosferze bezpieczeństwa, w atmosferze wsparcia, w atmosferze takiego poczucia, że tak, oto już można się zregenerować, bo zagrożenie minęło. I często dzieje się tak, że kiedy te dzieciaki dostają wolne od szkoły, od przedszkola i właśnie na kilka dni przed świętami zostają z rodzicami w domu, to one wtedy mogą odreagować swoje stresy szkolne, różnego rodzaju stresy, które wynikały z pośpiechu, które wynikały z jakichś tam nerwów, które się może gdzieś tam odgrywały w domu ileś dni wcześniej. I tu należy prześledzić, co to były za sytuacje, w których dziecko uczestniczyło, że właśnie jeszcze przed świętami dziecko to rozwiązuje. Też słyszałam właśnie, że podobno teraz dużo jest nieobecności w szkołach, że sporo dzieci choruje i oczywiście my, którzy tutaj jesteśmy bystrzy i dobrze obserwujemy środowisko, powiemy, no tak, bo spadł śnieg, no zimno się zrobiło, jest mróz. Ja sobie dzisiaj też pozwoliłam na bluzę z kapturem. Mam nadzieję, że wy też jesteście dzisiaj ciepło ubrani, a tak sobie pomyślałam, że jeśli chodzi o tego live'a poświątecznego, to ja zarządzam, że się spotykamy wszyscy w dresach, po świętach odpoczywamy sobie, nie żeby wchodzić w jakieś fazy naprawcze, ale żeby się po prostu dobrze poczuć. Jeśli się zgadzacie ze mną, że się spotykamy w dresie po świętach, to super, bardzo chętnie bym chciała się z wami tak zobaczyć chociaż raz na jakiś czas. Anyway, do czego zmierzam właśnie, że tak, jest zimno na dworze, że jest śnieg, że jest mróz i właśnie niektórzy myślą, że to dlatego się choruje, ale ja chcę powiedzieć, że biologia totalna głosi inaczej. I ostatnio nawet z kimś rozmawiałam tak dla śmiechu, właśnie mówię, no tak, też to sobie myślisz, że to właśnie od zimna, od mrozu, od przewiania, od zarazków i tak dalej, ale ja chcę powiedzieć, że chorujemy od konfliktów. I słyszę właśnie w odpowiedzi, ej, serio, ale to by znaczyło, że tyle ludzi ma konflikty? Tak, tyle ludzi ma konflikty. Tyle ludzi na świecie jest skonfliktowanych. Pokażcie mi jednego człowieka, który nie jest skonfliktowany. Wszyscy mamy konflikty, wszyscy je rozwiązujemy. Chodzi o to, żeby je sobie uświadamiać i w ten sposób je minimalizować, a przynajmniej stopień intensywności tych konfliktów to jest jednak bardzo istotne. Więc tak, oczywiście, jeśli jesteśmy w stresie i we własnym konflikcie, to wtedy ten mróz, wtedy to przewianie, wtedy wilgoć, wtedy te zarazki, to będzie na nas oddziaływało mocniej, dlatego że spada odporność układu odpornościowego, spada odporność na stres. Nasz układ nerwowy też reaguje inaczej, to przenosi się później też na ciało i na nasze tkanki, dlatego zawsze bardzo podkreślam, żebyśmy uwalniali emocje na bieżąco, uwalniali stres na bieżąco, żyli w świadomości maksymalnej, na jaką nas tylko stać, czyli z uważnością obserwowali siebie w relacjach międzyludzkich, z uważnością patrzyli na świat i na to, co się dzieje naokoło i na bieżąco ustosunkowywali się do tych zmian, które są, tak żeby się cały czas adaptować do tego zmieniającego się środowiska, żebyśmy my byli dostosowani do tego, co się dzieje, bo jak przegapiamy pewne zdarzenia, pewne zmiany, które następują w naszym środowisku, zobaczcie, na przykład w naszej rodzinie, to potem okazuje się, że przychodzimy na takie rodzinne spotkanie nieprzygotowani do zajęć, bo właśnie się okazuje, że nie znamy naszych rodziców, naszych dziadków, pradziadków, wujków, cioć, nie wiemy, jakie prezenty dla nich kupić, nie wiemy, w jaki sposób się zmienili, nie wiemy, co lubią te dzieciaki w rodzinie, naszych kuzynów, czy sióstr, braci, ciotecznych, szwagrów, wiecie, szwagrów, szwagra. Czasem się spotykamy z rodziną, której nie widzimy na oczy od lat, właśnie, a tutaj trzeba im kupić prezenty, właśnie, no tak, i jak rozwiązać ten konflikt? Nic o tych ludziach nie wiemy. To za chwileczkę właśnie odniosę się do tego, jak rozwiązywać takie konflikty, a teraz tylko właśnie, abyśmy wiedzieli, to nas konfliktuje. My z tego po prostu potrzebujemy wychodzić na bieżąco, uwalniać te emocje na bieżąco i update'ować środowisko, robić cały czas aktualizację w stosunku do tego, co się dzieje. Jeśli nie chcesz mieć problemu z wyborem prezentu, to zastanów się, kiedy ostatnio dowiedziałeś się czegoś nowego o swojej rodzinie, o swoich dzieciach w rodzinie, tych właśnie dzieciach szwagrów, jaką uwagę do tego przyłożyłeś. Może jeszcze nie jest za późno, żeby właśnie zasięgnąć jakiejś rady, opinii, dowiedzieć się, co kto lubi, żeby właśnie wyjść z tego stresu kupowania świątecznych prezentów albo na siłę, albo nietrafionych, albo właśnie takiego lęku przed oceną, co będzie, jeżeli właśnie prezent nie będzie trafiony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj powiem wam, że to robienie prezentów jest tak samo wspaniałe i przynosi nam tak samo dużo radości, co kłopotów. A że mówimy o tym w biologii totalnej, że
choroba jest manifestacją źle zbudowanych relacji międzyludzkich, że my naprawdę społecznie, jeszcze raz, nie bierz tego do siebie albo weź to do siebie, jak uważasz, ale rzeczywiście źle budujemy te relacje, cały czas jeszcze niedoskonale, a chcemy przecież być w tym coraz lepsi. To tak, właśnie zwracanie uwagi na to, co kto lubi, kim kto jest na dany moment, kiedy się właśnie z nami spotyka, będzie bardzo pomocne. Będzie po prostu pomagało nam w tym, żebyśmy te prezenty dobierali pod kogoś w taki sposób dobrany, taki trafiony, żeby to było bardziej spersonalizowane. I no tak, odniosę się do tego za chwilę. Jestem jeszcze na razie głową tutaj przy tych chorobach, które pojawiają się po świętach, właśnie tych takich typowo poświątecznych, a do nich na pewno należą choroby układu trawiennego, no bo umówmy się, że święta, a już chyba Boże Narodzenie zwłaszcza, są naprawdę przeogromnym wyzwaniem dla przewodu pokarmowego. To po prostu co się dzieje na naszych stołach wtedy w czasie świąt, po prostu polane pierzynką majonezu na koniec. To jest tragedia dla naszej wątroby, dla naszego pęcherzyka żółciowego. Ja się z tego śmieję, dlatego że my świadomość już mamy, ale wyjść z tych zwyczajów nie potrafimy i później nasze brzuchy potem za to odpowiadają. Cały czas jest jeszcze jakieś przekonanie, które mówi o tym, że jak się to wszystko zapije wódką, to się wszystko lepiej trawi. Nie wiem, czy tak by wam powiedział lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej albo ajurwedy. Idźcie i zapytajcie. Mi się wydaje, że można szukać innych sposobów i od tego tutaj specjalistką nie jestem, tylko tak prowokacyjnie rzucam pewne hasła. Natomiast na pewno jestem specjalistką i taką się czuję, jeśli chodzi o biologię totalną i odkodowywanie tego, co ciało nam mówi z poziomu psychoemocjonalnego. A przewód pokarmowy mówi nam o tym, w jaki sposób my przyjmujemy i przyswajamy to, co do nas trafia. I oczywiście na poziomie kęsa, no to po prostu bezpośrednio. No jak jest dobry kęs, to go łatwo trawimy. Jak jest ciężkostrawny, to go nie trawimy łatwo. Więc zwrócenie uwagi na dietę, zwrócenie uwagi na ilość jedzenia, na to, co łączymy z czym, jest na pewno podstawą sukcesu. To z poziomu fizycznego, z poziomu materii, bez dwóch zdań. Jeżeli macie taką możliwość i jeszcze zdążycie, to serdecznie wam polecam na ten okres świąteczny zakupienie sobie enzymów trawiennych, bo takie 2 kapsułki enzymów trawiennych przed posiłkiem, zwłaszcza jak przewidujecie, że będzie większy, albo że będą tam różne rzeczy wymieszane, albo będzie ciężkostrawne, bo wiecie, kapusta z grzybami, do tego śledzik i rybka i smażone i niesmażone i tak dalej, to wszystko takie za bardzo łatwo strawne nie jest. No i właśnie te enzymy trawienne naprawdę ratują sytuację. Polecam z całego serca. Jest to bezpieczne. Mówimy o roślinnych enzymach trawiennych do nabycia w pierwszym lepszym sklepie ze zdrową żywnością, czy w jakichś sklepach internetowych z suplementacją. Jakbyście mnie zapytali, jakie ja stosuję, to wam powiem z Alinesu i nie mam żadnego interesu, żeby wam to mówić, ale Alines ma naprawdę bardzo dobry produkt multi-enzyme, a jak chcecie, to też inne. W każdym razie szukajcie takich wieloenzymowych składów, bo one wtedy po prostu mają szerokie zastosowanie, pomagają w trawieniu i białek, i węglowodanów, i tłuszczy, więc w zasadzie wszystkiego tego, co właśnie w naszej diecie bożonarodzeniowej. I potem po takiej wieczornej kolacji, z której opłatek to najmniejszy pikuś w tym wszystkim do strawienia, choć przecież z mąki i przecież gluten i tak dalej, chociaż już słyszałam, że są opłatki bezglutenowe. W każdym razie po takiej kolacji można sobie zastosować kolejne 2 kapsułki tych enzymów i następnego dnia rano przed śniadaniem jeszcze, tak żeby właśnie te brzuchy chociaż trochę odpoczęły. Oczywiście jak macie herbatki ziołowe, jak macie różnego rodzaju olejki do wcierania, to jak najbardziej wspierajcie się, wspomagajcie i odciążajcie ten układ pokarmowy na takim fizycznym poziomie, bo wtedy właśnie każdy konflikt, który będzie przeżywany przez mózg automatyczny kierowany do przewodu pokarmowego, będzie przyjmowany lżej, będzie przyjmowany łagodniej. Też można sobie zrobić jakąś taką lekką dietę przed świętami. W końcu Adwent to też czas postu, nie bez powodu, właśnie po to, żeby organizm miał energię, miał siłę na trawienie tego, co potem przy tym zastawionym stole w czasie świąt rodzinnych. I tyle, jeżeli chodzi o tą fizyczność, no ale przyjrzyjmy się w takim razie, a co, jeżeli przewód pokarmowy mówi nam na temat tego kęsa nie tylko w sposób fizyczny, ale w sposób metaforyczny. Kęsem będzie to, co przychodzi do naszej przestrzeni życiowej z zewnątrz i właśnie to, w jaki sposób my to przyjmujemy, w jaki sposób to trawimy, w jaki sposób to rozumiemy,
czy potrafimy to zaakceptować, to jest właśnie to, w jaki sposób później będzie ten kęs strawiony, no a wydalone to, co jest nam już niepotrzebne. I tu okazuje się, że bardzo często jest tak, że w czasie świąt, gdzie z racji samego celu tych świąt, z racji tego, że my w czasie świąt mamy tą ochotę, czy czasem ambicje, już tutaj zostawiam te motywacje, bo są bardzo różne, na spotkania z rodziną, na spotkania w dużym gronie towarzyskim, będzie to generowało więcej konfliktów, będzie to generowało z definicji, zderzenie po prostu większej ilości osób. A wiecie, pokażę nawet wam to, bo zobaczcie, w momencie, kiedy jest spotkanie jednej osoby z drugą, to jest tylko jedna interakcja. Ale w momencie, kiedy na przykład dochodzi teraz trzecia osoba, a już wiecie teraz, w jakim kolorze zrobiłam sobie notatki na dzisiejsze na swoje mówienie, to właśnie w tych dzisiaj. W momencie, kiedy dochodzi kolejna osoba, to mamy już tutaj interakcję z tą, ale mamy interakcję z tą, a przecież te dwie ze sobą cały czas mają interakcję. No i teraz wyobraźcie sobie, że tutaj dochodzi następna osoba i następna. Ona będzie miała interakcję z każdym. A przecież tamte dalej mają swoje interakcje ze sobą. I teraz wyobraźmy sobie, że przy stole siedzi 8 osób, albo 23, albo tak jak słyszałam w jednej rodzinie, 42 osoby spotykają się na Wigilię. Ile to jest interakcji każdy z każdym, wszyscy między wszystkimi, w dwójkach, a potem zróbcie w trójkach, a w czwórkach. To już są jakieś z logiki w matematyce wysokie permutacje, kombinacje. Ja już po prostu tutaj nie byłabym w stanie tego wszystkiego wyliczyć. Jeśli chodzi o potęgowanie, bo to właśnie chyba tutaj się kłania ta nauka ze szkoły, a my z biologii wiemy po prostu dużo. To jest dużo interakcji i dużo konfliktów, potencjalnych konfliktów, które mogą się pojawiać tutaj między wszystkimi. Więc jesteśmy narażeni na ten stres dużo bardziej w czasie świąt i to jest, myślę, że jasne i oczywiste dla każdego. A w momencie, kiedy brzuchy nieprzygotowane, będziemy przeżywać go mocniej. W momencie, kiedy głowa nieprzygotowana, będziemy przeżywać je mocniej. Głowa ma za zadanie wiedzieć i rozumieć, o czym mówi ten przewód pokarmowy. I znowu, zrobimy kiedyś o tym osobny webinar, bo bardzo zasługuje na omówienie ten temat. A teraz tak w skrócie. Zaczynając od żołądka, bo przełyk to łatwa sprawa, rozumiecie? Mamy tutaj, idąc po kolei, no mamy zęby, mamy jamę, ale to jest rozcieranie pokarmu, już jakieś tam wstępne trawienie. Nie bawię się w to dzisiaj, bo to nie są choroby poświąteczne. Choroba śluzówki, jamy ustnej, to nie jest jakaś specyficzna choroba świąteczna. Tak samo jak choroby przełyku. No powiemy tutaj po prostu o tym, że ktoś może coś przełknąć albo nie. Ale najczęściej żołądek, od tego się zaczyna chorowanie tutaj. To jest ten organ, który mówi nam o niezrozumieniu. Jeśli kogoś rozboli tak zwany brzuch, ale będzie to dotyczyło żołądka, to znaczy, że ktoś nie trawi tego kęsa, nie może w ogóle strawić tego, co do niego przyszło. I znowu, no albo to będzie po prostu ten śledzik i kapusta z grzybami razem wymieszane i nie ma się co jakoś tam za mocno przejmować. Jeśli spojrzymy na to wyłącznie z poziomu fizycznego i jeśli wyeliminujemy konflikt psychoemocjonalny, bo może tak być, i pisałam o tym na blogu w jednym ze swoich artykułów, że czasem naprawdę zdarza się tak, że jest po prostu choroba organu wynikająca z cierpienia samego organu. Odsyłam Was do tego artykułu, ale czasem właśnie jest tak, że może ten konflikt psychoemocjonalny rzutować na to, że właśnie ten śledzik z kapustą, z grzybami nie będzie strawiony, i trzeba będzie go zwrócić być może. Wymioty, które pojawiają się właśnie w czasie świąt, a często i dużo też do tego stopnia, a tutaj rozmawiałam z ratownikami medycznymi, z lekarzem, kiedyś rozmawiałam na ten temat, że właśnie naprawdę jest bardzo dużo wezwań karetek do tego, że ludzie po prostu nie są w stanie strawić tego, co zjedli. Następuje jakieś płukanie żołądka, jakieś kroplówki, bo odwodnienie przy wymiotach i tak dalej. Przesadzamy z jedzeniem jako społeczeństwo, to w ogóle ewidentne. No ale no dobrze, abstrahując od tego, z poziomu samej psychosomatyki, wymioty mówią o tym, że coś odrzucamy, że coś jest nie do strawienia, że nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. I jeśli to są wymioty z poziomu żołądka, to wtedy powiemy, coś jest niezrozumiałe. Ja nie rozumiem, ale też mogę ja się czuć niezrozumiana, niezrozumiany. Więc jeśli ktoś ma problemy z żołądkiem, to niech szuka właśnie, nie rozumiem kogoś, czy ja jestem nierozumiany przez kogoś.
To jest bardzo, bardzo istotne dla uleczenia żołądka. Czy to będzie Helicobacter pylori, czy to będą jakieś nadżerki żołądka, czy jakiekolwiek inne, w skrajnym przypadku nowotwory, ale znowu to nie choroba poświąteczna. To są właśnie konflikty niezrozumienia. Przy żołądku jest niezrozumienie osób dwóch różnych płci, a przy dwunastnicy tej samej płci. Jeśli ja jestem, to jest dokładnie ten sam konflikt. Jeśli ja jestem kobietą i choruję dwunastnica, to znaczy, że konflikt niezrozumienia następuje między mną a jakąś drugą kobietą. U mężczyzn przy dwunastnicy powiemy, że jest niezrozumienie między dwoma mężczyznami. A jeżeli choruje żołądek, to są osoby dwóch różnych płci. Więc teraz dlatego mówię, może to być mylące o tyle, że jeżeli ktoś wchodzi w taką rolę, właśnie kobieta w rolę męską albo mężczyzna w rolę kobiecą, to wtedy to jest dla nas niezrozumiałe, bo szukamy tylko po tej płci fizycznej. Nie tylko po fizycznej szukajcie. Jeszcze raz, niezrozumienie na poziomie żołądka. Dwie osoby różnych płci. Ja jestem niezrozumiana albo ja nie rozumiem. Nie mogę tego strawić, po prostu nie mogę tego zanalizować, nie rozbieram tego na czynniki pierwsze, po prostu nie wiem o co chodzi, siedzę i myślę, siedzę i dumam, ale co ten wujek miał na myśli, kiedy powiedział ten żarcik, taką szyderę, a co ta ciocia miała na myśli, kiedy mnie obgadywała za plecami i tak dalej, i tak dalej. Jak ona mogła to zrobić? No nie rozumiem, jak to się można tak zachować? No nie rozumiem, jak to w święta można nie dać dziecku prezentu? Jak to można przyjść na święta i dla kogoś czegoś nie mieć? No nie rozumiem. Rozumiecie, ile tych konfliktów w czasie świąt? One się będą pojawiały, zwłaszcza będą się pojawiały wtedy, kiedy mamy duże oczekiwania. I tutaj już też kolejny punkt, taki, który chciałabym wyświetlić i za chwilę to sobie wszystko razem pięknie podsumujemy, a mianowicie, że często konflikty, jakie powstają w czasie świąt, wynikają z naszych oczekiwań. Więc nie zawsze to jest tak, że środowisko zewnętrzne generuje te konflikty i my mamy się właśnie temu podporządkować. Czasem po prostu jest tak, że my idziemy z jakimś nastawieniem, że mamy jakieś roszczenie, coś powinno wyglądać tak, a nie inaczej. Tutaj ktoś powinien się do czegoś dostosować. Dlaczego tego nie zrobił? I taki imperatyw, który gdzieś tam właśnie nam się w głowie rodzi. Ale pamiętajcie jedną rzecz i o tym również mówię bardzo, bardzo dużo w webinarze o zdrowych granicach, a mianowicie to, że to zdanie, takie sformułowanie, że coś powinno wyglądać jakoś, to jest zdanie, które płynie z poziomu wewnętrznego rodzica, czyli właśnie tego pouczającego, tego mentora, właśnie tego, który wie wszystko lepiej. Czyli tak naprawdę według Hawkinsa powiemy, że to jest zdanie, które płynie z poziomu dumy, z poziomu racji. Ja mam rację, moja racja jest racniejsza, ja wiem lepiej, wszystko powinno właśnie tak wyglądać. I teraz jeśli ja dobrze wiem, jak to powinno wyglądać i święta to powinno wyglądać tak, a nie inaczej, a każdy się powinien zachować tak, jak ja wiem, że tak jest najlepiej, no to rozumiecie, jeśli tylko coś się wykrzaczy i ktoś się nie podporządkuje pod tą moją wizję, no to ja wtedy jestem w niezrozumieniu. No i cierpię i choruję właśnie na chorobę żołądka czy na choroby dwunastnicy. Także, żeby wejść w profilaktykę takich chorób, to też dobrze jest popatrzeć sobie na poziom dumy w swoim życiu, na pokorę, której nam często bardzo brakuje, bo to jest właśnie to, co wyeliminowuje dumę. I innymi słowy, mówiąc w skrócie, na to, jaka jest korespondencja między swoim ego a pokorą. Dalej, jak pójdziemy sobie w głąb tego przewodu pokarmowego, to wiemy, że za żołądkiem i dwunastnicą jest jelito cienkie. Ten pokarm jest przesuwany właśnie do jelita cienkiego. Nie mówię tutaj o trzustce, nie mówię tutaj o wątrobie, bo raz, że macie webinary na ten temat i nagadałam się w sumie, nie wiem, z 8 godzin o tym i tam można sobie posłuchać bardzo szczegółowo o tym, a też dwa, że pokarm nie przechodzi przez te organy. Popatrzmy sobie, co się dzieje z tym pokarmem, z tym kęsem, który idzie dalej. On idzie do jelita cienkiego, a ono z kolei nam pokazuje akceptację w naszym życiu. Czyli teraz, jak ja coś już zrozumiałam, rozebrałam sobie w tym procesie analizy na czynniki pierwsze, to teraz mogę to przyjąć. I bardzo często właśnie zrozumienie jest tym warunkiem koniecznym do akceptacji. Bardzo często jest tak, że czegoś nie możemy strawić i mówimy, że mamy niestrawność i leży nam coś na żołądku albo właśnie na brzuchu, dlatego, że nie ma tego zrozumienia. No jak masz zaakceptować coś, czego nie rozumiesz? To jest bardzo trudne. No to właśnie masz do wyboru albo to odrzucić i masz
tu jedną drogę właśnie górą. Jeśli to jest już tak nie do przyjęcia i tak nie do zrozumienia, no to wtedy właśnie w procesie wymiotów albo niestety męczysz się dlatego, że to gdzieś właśnie tutaj w tym jelicie cienkim tu ci się przesuwa przez te 7 metrów jelita cienkiego, a potem jeszcze przez 1,5 metra jelita grubego, aż do tego etapu, gdzie wreszcie można to wydalić i usunąć wszystko jedno, zrozumiałe, niezrozumiałe, po prostu przyszło i musi wyjść. I wtedy biegunki, wtedy właśnie różnego rodzaju zaburzenia trawienia i wydalenia, no bo chcemy się po prostu tego mocno pozbyć. Temu mogą towarzyszyć gazy, no to też jest coś, co jest nieprzyjemne, bo wtedy po prostu mamy różnego rodzaju kolki i jakiś tam ucisk, to też o czymś tam informuje. Tak w skrócie mówiąc, znowu, bo dzisiaj w dużym skrócie, gazy będą chciały to przyspieszać, więc one po prostu wypchną to. Jeśli ktoś ma problemy ze wzdęciami i właśnie gdyby to było w czasie świąt, no to oczywiście może to tłumaczyć, że no kapusta wzdyma, jasne, jak ktoś dodał za mało kminku, ale z drugiej strony musimy rozumieć, że tak, z jakiegoś powodu się to pojawiło. Chcę po prostu pozbyć się problemu jak najszybciej, chcę coś wypchnąć ze swojego organizmu i zrobię to właśnie z pomocą gazów, które, no wiecie, jak korek w szampanie, będą wypychać to, co tam niepotrzebne i stoi na przeszkodzie. I teraz zobaczcie, to jest właśnie to, że w jelicie cienkim mamy ten proces akceptacji, mamy ten proces takiej integracji z tym wszystkim, co do nas przychodzi. My jako ludzie bardzo mało się integrujemy z tym, co się dzieje i bardzo mało aktualizujemy rzeczywistość. Rzadko robimy update samych siebie, o czym pisałam dzisiaj w swoim poście rano. Tam akurat była a propos webinaru o masturbacji, bo ostatnio ukazał się tutaj w sklepie, jest już dostępny dla tych, którzy go nie oglądali online, a chcieliby sobie do niego zajrzeć. Tak swoją drogą ten webinar bardzo pięknie się potoczył i rozwinął się bardzo mocno o inne tematy, już z masturbacją bezpośrednio niezwiązane, tylko z życiem seksualnym człowieka, ale myślę, że równie ciekawe, myślę, że równie ważne i bardzo ładnie nam się to wszystko łączyło, a że ja jestem tutaj na tych webinarach na żywo dla uczestników i po to, żeby odpowiadać na ich pytania, to po prostu był ten webinar tak prowadzony, jak uczestnicy tego potrzebowali. Kto ma ochotę, to zapraszam serdecznie, natomiast wracając tutaj do naszego dzisiejszego tematu, chodzi o to, żeby aktualizować swoją wersję, a to oznacza, chodzi o to, żeby wiedzieć, z czym ja się integruję, a z czym nie. I jeżeli właśnie jest tak, że odrzucam jakąś część rzeczywistości, nie przyswajam tego, nie przyjmuję, nie mogę tego zaakceptować, to wtedy to jelito cienkie nie będzie przyswajać tego pokarmu, będzie po prostu robiło z tym cyrki, będzie to zatrzymywać, będzie to wydalać, przyspieszać i tak dalej. Tutaj właśnie oczywiście flora bakteryjna, która nam w tym albo pomaga, albo nam przeszkadza, jeśli jest zaburzona. I znowu schodzimy do poziomu fizyczności, gdzie tam bardzo dużo można zrobić dla swojego jelita. Porozmawiamy sobie o tym kiedyś osobno, a teraz tylko właśnie to ogólne hasło. Jeśli by się właśnie zadziało w czasie świąt coś, co dotyczy żołądka i jelita cienkiego, najczęściej tak jest, to te dwa hasła sobie zapamiętajcie. Zrozumienie i akceptacja. Brak zrozumienia, brak akceptacji. Wtedy mamy konflikt, czyli właśnie czy ja czegoś nie akceptuję, nie jestem w stanie tego przyjąć, nie przyswajam, nie asymiluję, nie jestem w stanie tego zintegrować, bo jak tak można? No i tutaj albo to idzie z poziomu oburzenia, albo to idzie właśnie z tego poziomu mentalnego, albo to po prostu idzie z poziomu serca, gdzie ktoś nawet jak się stara, no to po prostu tego nie przyjmuje. Albo właśnie, no tak, no i właśnie brak tego, tej akceptacji i zrozumienia. I teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? Czasem jest tak, że możemy po prostu zadziałać na poziomie fizycznym i ja jestem zawsze zwolenniczką tego rozwiązania w pierwszej kolejności i też tego uczę na webinarze o zdrowych granicach, żeby po prostu postawić pewne granice, jeśli dzieją się rzeczy takie, których nie jesteśmy w stanie przyjąć. Jeżeli nie da się tego zrobić, albo jeżeli w danej chwili nie mamy zasobów i żadnych narzędzi do tego, żeby to zrobić i zdarzyło się już i coś zostało jakby poza nami postanowione, coś się po prostu odegrało poza nami, to co możemy zrobić, to rozpuszczać emocje z tym związane. To właśnie pracować ze sobą nad tym, żeby nikt nie wpływał na nas i nie przymuszał nas do tego, żebyśmy asymilowali to, czego nie chcemy. Żeby nie było tak, że ktoś przekracza nasze granice i że swoimi oczekiwaniami wpływa na nas i na to, co my akceptujemy, co nie. Bo ciało nie kłamie. I my możemy sami siebie oszukać, że tak, z kimś się zgadzamy, że no dobrze, że okej, no dobra, może jest tak jak myślisz, tak jak mówisz, ale jeżeli twoje ciało czegoś nie przyswaja, to znaczy, że tam jednak proces był, że tam jednak zadziało się coś, co było trudne i należy się temu przyjrzeć.
Choroby poświąteczne to raczej nie choroby jelita grubego. Oczywiście można by tutaj rozpatrzeć właśnie to, co się dzieje na poziomie jelita grubego w przypadku zaparć, w przypadku jakiejś kolki, w przypadku tego, gdzie coś tam się przytka, no bo umówmy się, może się też i tak wydarzyć. No i wtedy właśnie to pytanie, co jest niewybaczone, czemu nie pozwalasz odejść, takie właśnie zasadnicze pytania, które dotyczą jelita grubego, ale myślę, że to wiecie, bo przecież poszedł webinar o jelicie grubym i tam, nie pamiętam, już ze 4 godziny tekstu na ten temat, więc myślę, że jesteście wyedukowani i tutaj Wam bardzo pomogłam, bo rzeczywiście webinar bardzo, bardzo dobry i taki szeroko traktujący ten temat, raptem wycinek z całego naszego organizmu, ale bardzo szeroko omówiony. I tak, i to jest, jeżeli chodzi o choroby poświąteczne. Jakbym miała jeszcze tutaj sobie pomyśleć, co dalej się może wydarzyć, to wiecie, no, choroby fazy naprawczej to może być zawał serca i też zdarza się czasem właśnie, że gdzieś w święta zdarzają się takie historie. To trudno może właśnie w jakiś sposób zminimalizować czy przewidzieć, bo to są rzeczywiście rzeczy, które dzieją się nagle, ale warto wiedzieć o tym, że jeśli walczymy o jakieś terytorium, jeśli staramy się utrzymać to swoje terytorium tak mocno i uda nam się wreszcie coś wywalczyć, to przychodzi zawał serca jako rozwiązanie. I teraz, czy to będzie ze skutkiem śmiertelnym, czy nie, to zależy od tego, jak długo trwał konflikt. I to dowiódł dr Hammer. I w badaniach germańskiej nowej medycyny jest to bardzo jasno opisane. Jeśli konflikt trwał dłużej niż 9 miesięcy, to najczęściej właśnie zawał jest ze skutkiem śmiertelnym. Jeśli trwał krócej, to wtedy udaje się z takiego zawału wyjść i nawet wielokrotnie, bo przecież znamy osoby, które przeszły przez wielokrotne zawały. Tak właśnie udaje się przez to przejść. Jednak warto sobie takie pytanie zadać i pierwszym ratunkiem dla osoby, która przechodzi przez zawał serca, w chwili, gdybyście coś takiego obserwowali, jest przyłożenie lodu z prawej strony, prawa półkula mózgowa, ten obszar tutaj kory skroniowej, tutaj właśnie nad uchem, tu gdzie jest skroń, tu przykładamy worek z lodem, to po prostu wygłusza ognisko Hammera, czyli ten obszar w mózgu naszym fizycznym, który odpowiada za zawał serca. Warto w ogóle to wiedzieć na przyszłość, gdybyście byli kiedyś świadkami. Oczywiście w pierwszej chwili odróżnienie zawału od udaru, od wylewu jest bardzo trudne, można nie móc tego odróżnić, ale przyłożenie takiego worka z lodem nie zaszkodzi w żadnym przypadku, także tutaj myślę, że możecie sobie to po prostu zapamiętać i oczywiście później będzie fachowa pomoc, karetka pogotowia i lekarze, którzy są wyspecjalizowani, ratownicy, którzy w tym na pewno pomogą. Gdybyście chcieli z taką osobą rozmawiać, no albo właśnie za nią wykonać jakąś pracę, bo wiecie, że przecież można, uwalniając emocje też i za kogoś, czy pisząc listy uwalniające, czy po prostu w intencji, czy modląc się, czy jak to właśnie zrobicie. Tak jak mówię, czasem zapalić białą świecę to jest wystarczające, bo masz intencję i energia idzie. Jeśli byście chcieli, to właśnie warto wtedy poszukać takiego konfliktu. Co ktoś właśnie przeżył, właśnie co odzyskał, o co tak walczył. Może właśnie chciał uczestniczyć w tych świętach i tak mu zależało na tym gronie rodzinnym. Może właśnie wcześniej nigdy nie miał tych świąt, a teraz właśnie tego doświadczył. I to jest właśnie jego rozwiązanie. Układ krwionośny człowieka się w tym momencie regeneruje, reperuje, ale wygląda to groźnie, wygląda to właśnie tak, jak znamy z życia, często właśnie ze skutkiem śmiertelnym. I tyle, jeżeli chodzi o te choroby takie świąteczne, poświąteczne. Tutaj ja bardzo podziwiam Wasze poczucie humoru i też Wasz spryt, bo tutaj niektórzy w tym poście, który dałam parę dni temu o tym, że dzisiaj robimy live'a świątecznego, tak się starali ze swoim pytaniem tutaj prześliznąć, że właśnie tu jedna dziewczyna mnie pyta: Madzia, a worki pod oczami, to wiesz, może też omówisz w live'ie przedświątecznym, no bo Mikołaj też przynosi worki z prezentami, to może będzie na temat. No to chcę powiedzieć, że chyba niekoniecznie, ale bardzo mnie to rozbawiło. Chcę powiedzieć, że worki pod oczami to jest to, co jest związane z pracą kilku różnych organów w naszym organizmie i różne mogą być powody, dla których te worki się pojawiają. To może być właśnie zła cyrkulacja limfy i wtedy rozmawiamy o układzie odpornościowym, o tym, co się dzieje z naszymi nerkami. To może być zła praca wątroby, ponieważ w ogóle ten obszar wokół oczu i oko jest pod kontrolą wątroby. To mówiłam o tym na webinarze o wątrobie. Jak się robi na przykład przebarwiona skóra wokół oczu, często pomarańczowe, żółte plamy, to są ewidentnie problemy z wątrobą. Też po świętach może się to zdarzyć.
Jak są takie cienie pod oczami, to też mogą być osłabione energie, ale i żołądek, bo to też jest strefa żołądka, więc wystarczy, że weźmiecie sobie taką mapę akupunkturową twarzy. Według tradycyjnej medycyny chińskiej popatrzycie, jaki obszar odpowiada za co, a będziecie wiedzieli też, czy właśnie problem jest bardziej z żołądkiem, czy bardziej z wątrobą, bardziej z nerkami. Ja uważam, że należy zwrócić uwagę na wszystkie te organy jednocześnie i moje doświadczenie, oprócz tego, że właśnie można to leczyć akupunkturą, akupresurą czy dietą, są takie, że samo odstawienie cukru też minimalizuje worki pod oczami, minimalizuje cienie. Jeśli ktoś będzie mógł z tego zrezygnować i uda Wam się to na kilka tygodni, bo kilka dni to jest za mało, ale to musi być za 3-4 tygodnie minimum, to zobaczycie, że to się redukuje samo. No trudno, żeby to była taka rada na święta, kiedy jest więcej jedzenia, więcej słodyczy i prezenty od świętego Mikołaja, które często są słodkie albo jakieś tam ciasta świąteczne, ale już może po świętach, może po Nowym Roku, no, może jakieś tam noworoczne postanowienie, chociaż wiecie, że to nie działa. To też już jest dowiedzione. W każdym razie we właściwym dla siebie czasie, jak będziecie chcieli, można to wypróbować i powinno pomóc. To tyle w skrócie, jeśli chodzi o worki, a Wam życzę oczywiście worków pełnych prezentów. Jak najbardziej, a nie worków pod oczami. Dobra, kochani, co mogę powiedzieć teraz jeszcze, bo zanim się rozstaniemy, to chciałabym powiedzieć kilka słów takich dobrych rad, właśnie w jaki sposób my możemy zastosować profilaktykę przed świętami, tak żeby tych chorób uniknąć. I wypisałam sobie kilka takich najczęstszych konfliktów, takich najczęstszych problemów, z jakimi ludzie się borykają przed świętami, z czym sobie w zasadzie można powiedzieć nie radzą i bez sensu, że sobie z tym nie radzą, bo wystarczyłoby, że sobie szybko poradzą, a już właśnie wtedy tych wszystkich chorób, o których tu mówimy, by nie było. Więc co? Warto? Może warto. Chcecie, to piszcie, nie to nie, po prostu posłuchajcie, a myślę, że będzie dla Was logiczne. Ja sobie tylko tutaj zapiszę jedną rzecz, żebym o niej nie zapomniała. A teraz właśnie jedziemy z tą moją listą. Oczywiście jak to ja, tworzy mi się ta lista bardzo często spontanicznie. Nie uszeregowałam tego w jakiejś kolejności, ani ważności, ani alfabetycznej, ani żadnej innej. Po prostu Wam to wysypię z worka tutaj na stół, a Wy sobie weźcie z tego, co kto potrzebuje. Każdy może podejść tutaj do tego stołu i poczęstować się tym, co dla niego najważniejsze. Tylko wiecie co, bo ja chciałam dać tą listę, a ktoś tutaj jeszcze pisze: Madziu, kochana, proszę powiedz, jak zwalczyć jedzenie, ale ja nie wiem, o co chodzi, bo mi się tu w czacie nie pojawia dalej. To mogę się tylko domyśleć, że tak, może rzeczywiście tutaj będzie jeszcze temat kompulsji, temat właśnie jedzenia poza dietą. To wiecie co, to powiem tak, ja o tym dużo mówiłam na webinarze o uzależnieniach, bo my jedzeniem sobie kompensujemy brak, my jedzeniem kompensujemy sobie różne stresy i jak jesteśmy w nieuświadomieniu, a brakuje nam wtedy czegoś, to wtedy właśnie bardzo często to zajadamy. To też zwróćcie na to uwagę, że święta, one nie są po to, żebyśmy my sobie tutaj kompensowali jakieś stresy. One nie są po to, żebyśmy my teraz w czasie świąt rozwiązali wszystkie problemy właśnie akurat w tym momencie. Już niech te święta będą po prostu świętami, to tak proponuję. Ok, jedziemy sobie z tą listą. Jakie my mamy, słuchajcie, konflikty takie główne? Już tutaj trochę wspomniałam. Mamy konflikt z wybraniem prezentów dla naszych bliskich, dla rodziny, z którą spędzamy święta. Czasem mamy, czasem nie. I oczywiście cudnie jest, że są tu wśród nas i na pewno są takie, bo wiem, osoby, które szykują się z tymi gwiazdkowymi prezentami już od dawna, które nigdy z tym nie mają problemów, które mają te prezenty kupione i już popakowane w tym momencie, kiedy tutaj siedzimy. Takie osoby są. No to nie jest konflikt, no to umówmy się, to tu wspaniale, cudnie, ja Wam gratuluję. To też świadczy o pewnym stopniu Waszej dojrzałości, Waszej świadomości, Waszego rozwoju osobistego i duchowego i to wspaniale i dawajcie przykład i świećcie tym przykładem dla innych. Natomiast konfliktem jest wtedy, kiedy nie mamy dla kogoś prezentu i kiedy nie wiemy, co mamy kupić i kiedy nie mamy na to pieniędzy, kiedy czujemy, że to jest przymus, żeby kupić komuś prezent, a tego nie chcemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, słuchajcie, powiem Wam, że rzeczywiście w niektórych rodzinach te święta przestają być fajne, bo problem z tymi prezentami jest tak duży, że przysłania treść tych świąt. Te święta, w odróżnieniu od świąt wielkanocnych, i myślę, że to warto wiedzieć, to są święta, które dają triumf materii nad duchem.
Bo zobaczcie, jak popatrzymy sobie na genezę tych świąt, to powiemy tak, w tym okresie wiemy, że przesilenia zimowego, że to są Jule w tradycji słowiańskiej, że to są właśnie te momenty spływu energetycznego tu na ziemię, gdzie jest duży dopływ światła, że właśnie dlatego tutaj Kościół ustanowił święta w tym czasie, a nie w innym i tak dalej, bo to wszystko jest przecież nasza umowa społeczna. To wszystko właśnie jest gdzieś tam uzgodnione przez religię, ale nie bez powodu właśnie w tym czasie, a nie innym. Odkładając jakby to na bok, my po prostu patrzymy na to, że te święta w swoim założeniu, one mają przypominać nam narodzenie Jezusa, który przyszedł tutaj jako prorok na ziemię i my właśnie to Boże Narodzenie, narodzenie Boga w nas tu na ziemi świętujemy. Czyli co możemy powiedzieć? To jest właśnie dusza, która wciela się w ciało. Za 4 miesiące popatrzymy sobie na to, że Jezus został ukrzyżowany i zmarł na tym krzyżu. I wtedy będziemy obchodzić Wielkanoc na pamiątkę właśnie tego wydarzenia. Znowu, abstrahując od wszystkich kontekstów religijnych, które są tutaj na to nałożone taką grubą warstwą, chciałabym ją właśnie zdjąć. My mamy zobaczyć, że tutaj właśnie to ciało zostanie na ziemi, a duch odejdzie z powrotem do nieba. I wtedy powiemy, że to są święta, gdzie obserwujemy tryumf ducha nad materią. Co uważam za bardzo niesprawiedliwe, teraz powiem ze swojego własnego poziomu, że od wiosny do zimy jest 8 miesięcy, a od zimy do wiosny do drugich świąt są tylko 4. Uważam, że to powinno być podzielone po połowie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Tu jest pewien rodzaj niesprawiedliwości, który obserwuję, ale to na marginesie. Teraz właśnie jest ten czas, gdzie my mamy zaobserwować, że tak, jeżeli zapominamy o tym, że przyszliśmy tu na ziemię z pewną misją, jeżeli żyjemy tylko i wyłącznie w życiu duchowym, ale nie potrafimy zarządzać materią, nie potrafimy panować nad ziemią, jak jest napisane w Biblii, że po to zostaliśmy stworzeni, to dzieją się konflikty w naszym życiu, to my po prostu przestajemy być stwórcami, przestajemy być panami naszej rzeczywistości, przestajemy być w kreacji. To jest konflikt. Te święta mają nam właśnie to przypomnieć, że my mamy panować nad materią, że my mamy się cieszyć tą materią tu na ziemi, że my przyszliśmy jako dusze właśnie po to, żeby się uziemiać. To jest właśnie narodzenie, to jest właśnie ucieleśnienie tego, co boskie w nas. Narodzenie Boga, ale w nas. Kościół przecież też wam to mówi, natomiast mówi to inaczej. Ja kiedyś, będąc bardzo blisko w Kościele, rozumiałam to inaczej. Dziś rozumiem to inaczej. Więc tak, my mamy właśnie panować nad materią, my mamy właśnie cieszyć się tą materią i robienie tych prezentów dla bliskich jest właśnie symbolem tego. Ale ma być symbolem, a nie problemem. My mamy zrozumieć, że właśnie poprzez to, że właśnie dajemy sobie prezenty, my przypominamy sobie ten triumf materii nad duchem na ten moment w tym czasie. Oczywiście docelowo chodzi o to, aby była równowaga i między duchem a ciałem, i między ciałem a duchem. To tak na przyszłość. Natomiast tu właśnie i teraz mamy pamiętać o tym, że jako ludzie mamy się uziemiać, mamy panować nad materią, mamy być kreatorami. Chciałabym powiedzieć bogami i proszę zrozumcie mnie dobrze, kiedy to mówię, bo tak jest. Każdy z nas ma cząstkę Boga w sobie i ma ją w sobie odzwierciedlać. Okej, i teraz zobaczcie, kiedy pojawia się problem z dawaniem prezentów, zrobieniem prezentów komuś? Najczęściej wtedy, kiedy nie znamy drugiej osoby. Najczęściej wtedy, kiedy okazuje się, i to właśnie jest sytuacja, która konfrontuje nas ze świadomością tego, że my nie przyłożyliśmy wystarczającej uwagi do tego, z kim obcujemy, z kim przeżywamy swój czas w ciągu roku, z kim przeżywamy te święta. A oczywiście abstrahuję od sytuacji, gdzie na święta pojawi się ktoś obcy, gdzie do rodziny weszły jakieś nowe osoby, bo może był ślub, może właśnie jakieś 2 rodziny połączyły się ze sobą i rzeczywiście jeszcze nie było czasu na to, żeby się poznać. Może ktoś z kimś związał się w parę bardzo niedawno i właśnie teraz po raz pierwszy spędzi święta razem i też nie wie, co zrobić. I tu właśnie stajemy przed tym nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Jest jeszcze kilka dni i może jeszcze nie jest za późno. Po prostu dowiedz się. Dowiedz się w taki sposób, w jaki możesz, czyli albo zasięgnij jakiejś opinii, rady, zadzwoń gdzieś, może bezpośrednio zapytaj, może to jest naprawdę dobry sposób, może kogoś bliskiego, tak żeby ci podpowiedział, bo to wtedy da ci ten spokój serca, bo wtedy właśnie nastąpi zrozumienie. A jeżeli nie i nie ma takiej możliwości, to dowiedz się w polu serca. Po prostu siądź w medytacji, na dosłownie 5 minut, skontaktuj się ze swoim sercem i poczuj tą osobę. Poczuj, z czego ona się ucieszy, co będzie trafione według ciebie, tak jak ty to czujesz w polu serca. I
co mi się tutaj nasuwa, że właśnie często dzieje się tak, że my nie ufamy sobie i wydaje nam się, że to, co kupimy, może nie być takie trafione, mamy wątpliwości, co oczywiście wynika z małej pewności siebie, czy z niskiego poczucia własnej wartości, z jakichś uprzednich doświadczeń, gdzie nam się po prostu pewne rzeczy nie udawały, albo byliśmy za to oceniani. Ale wiecie co? Chciałabym Wam podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tak zwane prawo założenia dobrej woli i pokora. Bo mając to na uwadze, możemy pomyśleć o tym, że kiedy dostajemy jakiś prezent od kogoś, to nawet jeśli on jest pozornie nietrafiony, to przychodzi do nas coś z poziomu symbolicznego, co właśnie, czym ktoś chciał nas obdarować. To jest właśnie tak, że ja kilka lat temu postanowiłam już nie robić żadnej listy prezentowej i rzadko jest tak, że zamawiam prezenty i że chciałabym to czy to. Jestem bardzo ciekawa, co przyniesie święty Mikołaj. No wróżka zębuszka to już nie w moim przypadku, ale właśnie, nie wiem, jakiś tam wielkanocny zajączek, czy jakie tam są okoliczności. Dlatego, że ja czuję, że Wszechświat do mnie w ten sposób mówi. Otwieram się na to, co przyjdzie. To też jest odpowiedź na to, że my czasem oczekujemy pewnych prezentów, a te oczekiwania się nie spełniają i potem jesteśmy rozczarowani. I kłopot z robieniem prezentów to nie tylko wtedy, kiedy dajemy, ale też kiedy przyjmujemy. I jeśli umiesz spojrzeć na to w ten sposób, że tak naprawdę sam fakt, że do ciebie coś przychodzi, to jest obdarowywanie ciebie przez Wszechświat, przez ludzi, którzy właśnie tutaj żyją, przez innych bogów naokoło ciebie, którzy właśnie teraz się z tobą czymś dzielą. Jeśli umiesz spojrzeć na siebie w ten sposób i umiesz przyjąć, to też z tego poziomu może poczujesz i życzyć tego, że druga osoba też będzie umiała to przyjąć, że też będzie umiała poczuć, czym jest obdarowana i może weźmie z tej symboliki dla siebie coś cennego. Może to nie będzie ten przedmiot, który będzie jakoś super trafiony, ale sama symbolika, tak. I właśnie z tą intencją możemy ruszyć właśnie z tym prezentem pod choinkę. Ja tego Wam życzę. To jest właśnie przyłożenie uwagi i uwierzcie mi, to jest właśnie tak, że dajemy wtedy temu energię i osoba, która otrzymuje taki prezent, może nie do końca ucieszy się z tego, co tam w środku w zawartości, ale będzie doceniała, bo po prostu otrzyma tą porcję energii od nas i będzie wiedziała, że to jest wartościowe właśnie z tego poziomu. Tu chciałabym Was wzmocnić właśnie w tej pewności siebie, w tym poczuciu wartości tego, co dajecie, czym się dzielicie. Intencja naprawdę liczy się najbardziej. I oczywiście tu kilka słów znowu do powiedzenia, tak? Nie obdarowujmy prezentami takimi robionymi pod siebie, bo ja lubię komiksy fantastyczne, z fantastyki czy science fiction, to też kupię komuś i babcia dostanie taki komik. No niekoniecznie. To jest domeną narcyzów, psychopatów, socjopatów, czyli osób, które są z zaburzeniami pojmowania rzeczywistości. One będą robiły różne rzeczy pod siebie, bo przecież czują najlepiej, wiedzą najlepiej, wszyscy przecież mają tak samo jak oni, nie? To wtedy tak, ale jeżeli tylko to nie ty, to proszę pomyśl o tym, że to, co dla ciebie, niekoniecznie dla tej osoby. Jeżeli chcesz tej osobie zrobić przyjemność, to przyłóż tą uwagę, o której mówię, te 5 minut, a zobaczysz, zmieni to jakość waszej relacji, bo ta osoba poczuje, że właśnie dzielisz się sercem razem z nią. Ktoś powie, no ale ja nie miałem czasu tego zrobić, nie mam czasu tych 5 minut. No nie masz czasu 5 minut, ale potem latasz po galerii sklepowej przez 2 godziny albo 3, żeby znaleźć te prezenty. Rozumiesz, to sam teraz musisz zdecydować, masz ten czas czy nie. Ja bym wolała poświęcić 5 minut niż 3 godziny, a ty wybieraj. Teraz co jeszcze chciałam o tych prezentach powiedzieć, że czasem właśnie tutaj problemem jest brak pieniędzy i ja ten brak pieniędzy w tym roku rozumiem jeszcze bardziej niż w ubiegłych latach. Wcześniej mieliśmy pandemię i problemy w czasie świąt polegały na tym, że nie mogliśmy się spotykać z bliskimi, że odchodzili nasi bliscy. W tym roku mamy problem ogromnej inflacji w naszym kraju, tego, że społeczeństwo zubożało. Nie mówię, że w całości, ale w dużym bardzo stopniu, więc tak, to też bierzemy pod uwagę, ale chcę powiedzieć, że na to też są rozwiązania. Bo jeżeli uznamy, że najważniejsza jest właśnie ta intencja i ten czas, ta miłość i powiedzcie mi, że jest jakiś bardziej wartościowy prezent niż miłość, którą możemy się tutaj z kimś podzielić. Ja w to nie wierzę, bo naprawdę te ciastka upieczone z miłością potrafią dać czasem dużo więcej niż najdroższe perfumy. Zgodzicie się ze mną? To właśnie my na to mamy spojrzeć, że to nie o ten pieniądz chodzi, tylko o uwagę, którą komuś dajemy, o czas, który poświęcamy na to, żeby właśnie komuś zrobić radość. I mi się przypomniało, jak myślałam o tym live dzisiaj, przypomniało mi się dzisiaj, jak dawno, dawno temu, niedługo po ślubie,
z 2 maleńkich dzieci rok po roku siedziałam, o ile można powiedzieć, że młode matki siedzą w domu. No w każdym razie właśnie z tą 2 dzieci i jeszcze nie zarabiałam swoich własnych pieniędzy. Dość ciężko nam było finansowo w tamtym czasie w życiu i nie miałam prezentu dla mojego męża. I to nie były święta, to była jakaś inna okazja, ale to nie ma znaczenia dla tej opowieści. I wpadłam na pomysł, że zrobię taki notesik z kuponami na różne ciekawe rzeczy, które mogę zrobić dla mojego wtedy męża. I narysowałam, słuchajcie, w kiosku ruchu ten notesik kosztował pewnie 3,50 albo coś w tym stylu, taki zwykły notesik w karteczkę, wiecie, malutkie karteczki. I ja po prostu wyrysowałam tam kilka różnych takich przyjemności i opisałam właśnie, że a to będzie kupon na domowy obiadek, a to będzie kupon na przywiezienie samochodem z piwa z kolegami do domu z powrotem, a to będzie kupon na wspólny spacer, a to będzie kupon na coś tam jeszcze innego miłego. Tam ileś tych pomysłów mi się w głowie nazbierało i wiedziałam po prostu, co mogę zrobić dla drugiej osoby, którą kocham, co mogę zrobić, co sprawi przyjemność. I to był mój prezent. I uwierzcie mi, to miało znaczenie, to było wartościowe. To nigdy nie jest tak, że nie możemy czegoś dla kogoś zrobić, bo nie mamy pieniędzy. Zawsze możemy dać komuś czas, uwagę i miłość. Jeśli dzisiaj jest tak, że właśnie masz mało w portfelu, bo opał w mieszkaniu kosztuje drożej i prąd zdrożał i pensje zmalały właśnie przez wzgląd na inflację i tak dalej, to pamiętaj, że zawsze możesz zrobić domowe musli i zawsze możesz upiec domowe ciasteczka, ładnie je zapakować, owinąć w kokardkę i wręczyć z miłością. To dużo nie kosztuje, a właśnie pokazuje, myślałem o tobie. Wiedziałem, że tu będziesz, czekałem na ciebie, czekałem na to spotkanie i to jest właśnie to, czym się teraz mogę z tobą podzielić. Zawsze, kiedy nie możesz się z kimś spotkać i nie możesz wysłać prezentu gdzieś dalej, ktoś jest za granicą, zawsze możesz wysłać kartkę, którą zrobisz samodzielnie, zawsze możesz napisać ją od ręki, sfotografować i wysłać SMS-em, MMS-em przez jakieś tam czaty, WhatsAppy, czy co tam macie. I zawsze możesz w ten sposób pokazać, jestem z tobą duchem, jestem z tobą myślą, jestem z tobą serduszkiem i właśnie teraz tym ciebie obdarowuję. Zawsze możesz komuś wysłać linka do jakiejś ulubionej piosenki, znowu nie twojej ulubionej, ale dla kogoś ulubionej. Zawsze możesz wysłać jakiś ładny, miły obrazek czy zdjęcie zza swojego okna. To jest właśnie to, czym możemy się dzielić. Pamiętajcie, radość bierze się z dzielenia z innymi. Kiedy my możemy czymś się ze sobą dzielić, to tak naprawdę pomnażamy. I to jest taki absurd matematyczny, ale w biologii oczywisty. Więc tak to jest z tymi prezentami i pewnie macie jakieś tam swoje umowy rodzinne, jak robicie sobie prezenty, w jaki sposób się dzielicie, czy obdarowujecie. I warto jest tych zasad przestrzegać, tych umów przestrzegać, żeby właśnie nie było tak, że ktoś kupuje prezent komuś za 5 zł, a ktoś za 5 tysięcy, bo to tworzy dysproporcję. To tworzy po prostu taką polaryzację, która się stwarza między ludźmi i znowu nie ma wtedy tej harmonii, dlatego że za bardzo odchodzimy od równowagi. Więc jeżeli na przykład w waszej rodzinie pojawia się taki kłopot, że ktoś komuś robi bardzo drogie prezenty, a gdzieś właśnie w rodzinie nie można sobie na to pozwolić, albo po prostu nie jest to w wartościach i ktoś nie chce tego robić, to po prostu porozmawiać o tym. Znowu, ludzie bardzo często wchodzą w konflikty, bo o czymś nie rozmawiają. Potem z tego tworzą się te niewypowiedziane słowa, bóle gardła. Potem z tego biorą się kłótnie, bóle górnego, dolnego układu oddechowego. Potem z tego biorą się bóle głowy. Potem z tego biorą się jakieś tam niesnaski międzyludzkie. Z tego bierze się później poczucie winy. I ja jestem za tym, żeby jednak o tym rozmawiać, żeby pewne rzeczy uzgadniać, żeby omawiać, żeby po prostu stawiać te granice. Jeszcze raz, ludzie chorują w święta ze względu na źle ustawione granice. Ze względu na to, że nie wiedzą, o co im chodzi, albo jak wiedzą, o co im chodzi, to nie wiedzą, jak te granice postawić. Ja serdecznie Was zachęcam do wysłuchania webinaru o zdrowych granicach, jeśli to jest Waszym problemem. Jeśli to jest jakiś konflikt, w którym właśnie obecnie jesteście w tej chwili, to jest jeszcze czas do świąt, żeby właśnie się tego nauczyć, żeby w którymś momencie nie pozwolić sobie komuś przekraczać tych granic, ale też jednocześnie nie przekraczać cudzych granic. I jeżeli uda Wam się posłuchać chociaż kawałka tego webinaru, to myślę, że już ten kawałek Was wzmocni, a jakby się udało w całości, to naprawdę macie zagwarantowane, że te święta będą wyglądały inaczej.
Co jest jeszcze problemem w czasie świąt? Jakich konfliktów unikać? To jest taki właśnie konfliktotwórczy. Niechęć do spotkań z konkretnymi osobami. Bardzo duży konflikt. My w czasie świąt ciągle jesteśmy w jakimś imperatywie. My musimy zrobić to i tamto i właśnie wypada się z kimś spotkać. Znowu, jeżeli nie chcesz się z kimś spotykać i czujesz organicznie, że to nie jest dla ciebie dobre, że to ci nie służy, to w ogóle nie ma sensu, bo na przykład nie utrzymujesz kontaktu z tymi osobami przez cały rok i nagle masz właśnie te ważne dni, te, gdzie są spływy światła, gdzie chcesz się skontaktować ze sobą, w polu serca, być po prostu w tej swojej wibracji, masz właśnie teraz spotykać się z ludźmi, którzy są ci nieżyczliwi, nieprzyjaźni albo po prostu obcy. I pytanie właśnie, co wybierzesz? Żeby łatwo wybrać tutaj, a to nie jest dla ludzi łatwe, uwierzcie mi, jest dużo osób, które nie potrafią postawić tej granicy. Żeby łatwo wybrać, to ja proponuję ustalić sobie jakąś hierarchię wartości. Jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, to naprawdę to już jest czas, żeby w swojej głowie, w swoim życiu po prostu wiedzieć, co jest wyżej niż co, jaką wartość ja stawiam wyżej. Jeżeli stawiasz wyżej wartość tego, żeby podporządkować się swojej babci, bo ona bardzo chce, żebyś się spotkała z jej 7. siostrą, ale ty po prostu nie masz pojęcia, kto to w ogóle jest, niż siebie samą, no to pytanie, jak możesz być później zdrowa? Jeżeli wyżej stawiasz właśnie wartość tego, że ktoś tobą dyktuje, to jak masz być zdrowy? Oczywiście też ja nie mówię o egoizmie takim, który kompletnie nie uwzględnia ludzi naokoło, bo jeśli na przykład założyłeś rodzinę i powiesz, że ty zostajesz w domu sam i niech sobie rodzina robi co chce, bo ty chcesz się zająć sam sobą, no to trzeba się też zastanowić wtedy właśnie, co to za relacje, czy warto takie relacje i takie więzi utrzymywać, może to po prostu nie jest dla ciebie istotne, może w ogóle chcesz spędzić życie sam czy sama. Tu mówię i do mężczyzn, i do kobiet, mieszajcie to sobie, wiecie, o co mi chodzi. Teraz, jeżeli właśnie dzieją się takie rzeczy, gdzie wypada nam się spotkać z jakąś rodziną, a my po prostu tego kompletnie nie chcemy i już wiemy, że w wartościach byłoby poprowadzić te święta inaczej, to problemem jest najczęściej dla ludzi zakomunikowanie tego, no ale jak o tym porozmawiać, jak to powiedzieć, jak to zrobić, żeby się ktoś nie obraził, żeby kogoś nie urazić i tak dalej. I znowu, dlaczego ważne jest dla ciebie to, żeby ktoś nie cierpiał, a nie to, że ty będziesz cierpieć? To jest znowu, słuchajcie, to samo, że my mamy tendencję do poświęcania się. I ja w zeszłym roku pisałam przed świętami taki post, duży taki tekst. I ja go jutro przytoczę na swoim Facebooku. Przeczytajcie go sobie, może jeszcze raz go przeczytajcie, tak jak w zeszłym roku, a może ktoś zobaczy to po raz pierwszy. Właśnie o tym poświęcaniu się, że święta nie są od poświęcania się. Może to święta, ale nie chodzi o to, żeby się poświęcać. To nie my się mamy poświęcać. W samej definicji słowa poświęcaniu się jest ofiara, to wiecie, a my nie mamy robić z siebie ofiary i kto oglądał webinar Kat i ofiara, to wie, o czym ja mówię. My sobie później bardzo często odbijamy, wchodząc w kata, jak byliśmy ofiarami. To w ogóle niczemu nie służy, bo znowu to jest po prostu odchył od równowagi, a my nie chcemy odchyłów od równowagi, my chcemy harmonii i równowagi. Więc poświęcasz się, równa się nie żyjesz. Po prostu jesteś ofiarą złożoną na jakimś ołtarzu, nie wiadomo czego, wyższych wartości kogoś innego, jakiegoś autorytetu, czy jakiejś tradycji, czy no ludzie, no musimy się w którymś momencie stuknąć w głowę i zastanowić się, z czego wynikają tradycje i którym tradycjom chcemy hołdować, a co już odchodzi do lamusa. I naprawdę nie dlatego, że się sprzeniewierzamy historii czy swojemu rodowi, nie, tylko dlatego, że po prostu pewne rzeczy gdzieś dawno temu uznawane za tradycje były czymś uzasadnione, co dzisiaj już nie istnieje. No my dzisiaj jemy inaczej niż nasi przodkowie. My naprawdę nie musimy się, przepraszam, nażreć dosyta, tak żeby później przeżyć całą zimę, bo my wiemy, mamy zagwarantowane, że będzie jedzenie do wiosny. My mamy inaczej. To nie jest tak, że jak ktoś upolował jakieś zwierzę, to musiał zjeść, bo mu się zepsuło, bo nie było lodówek. No mamy inaczej. Możemy kupić dzisiaj 30 deko pasztetu, a nie 2 kilo od razu. I tak dalej, i tak dalej. Anyway, już tutaj właśnie nie chcę się jakoś za mocno rozwijać. Myślę, że łapiecie kontekst, a dla mnie to jest najważniejsze. Ja po prostu chcę tutaj powiedzieć, święta nie są do tego, żebyśmy poświęcali samych siebie. My mamy uświętować to, co dzieje się w tym czasie z bliskimi. I zachęcam do tego, żeby zadbać o swoje wibracje, żeby nie pozwolić zaniżać swoich wibracji niczemu ani nikomu, więc też i abyście rozważyli dokładnie, z kim te święta chcecie spędzać.
Znowu mój własny osobisty przykład. Kiedy ja z 2 małych dzieci rok po roku spędzałam Wigilię w 2 rodzinach za każdym razem tego samego dnia, czyli święta były dzielone, bo już po pierwszym roku po ślubie szybko się zorientowaliśmy po jednej, jedynej wspólnej Wigilii, gdzie obie nasze rodziny się spotkały, że to za daleko nie pójdzie. Kiedyś miałam wyrzuty sumienia, wydawało mi się, że tylko moja rodzina jest taka dziwna, ale już później spotkałam wiele osób na swojej drodze, które miały to doświadczenie za sobą i również po pierwszej Wigilii wiedzieli, że nie, to razem nie pójdzie. I tak, zostały te Wigilie rozdzielone. I co wtedy? No oczywiście młodzi, nie? Młodzi po prostu muszą pojechać do jednej mamy, do drugiej mamy. No każda mama gotuje swoje pierogi, swojego śledzia, jakieś tam piecze swoje ciasta i trzeba to spróbować. I jedziesz z tymi dzieciakami, ubierasz je w te kombinezony, w te grube buty. Jak już jedno ubierzesz, to drugie właśnie chce siku, albo jeszcze nie daj Boże co tam innego. W każdym razie jak już wreszcie obsłużysz całe to towarzystwo i uda ci się o jakiejś sensownej porze, nie spóźniając się jeszcze do tej drugiej mamy wyjść, co ta pierwsza mama właśnie ma pretensje do ciebie, że już wychodzisz, już jedziecie, a ty się zastanawiasz, jak masz pokonać jeszcze trasę między jedną babcią a drugą i zawieźć jej te wnuki, żeby się bardzo ucieszyła. A właśnie dojeżdżasz do tej drugiej babci, rozbierasz całe to towarzystwo, sama jesteś spocona, już nie mówię, że tam nie wygląda, ale dobra, siadasz do tego stołu i wtedy słyszysz, że masz zjeść 12 potraw od początku, nie? Bo właśnie tam skończyłaś jeść makowca, ale tutaj musisz zacząć z powrotem od śledzia i wszyscy się obrażają, dlaczego nie jesz, to w przyszłym roku zróbcie odwrotnie, w przyszłym roku koniecznie odwrotnie. I potem dyskusje w domu między mężem a żoną, do której matki jedziemy najpierw, potem właśnie kłóci się żona z mężem, mąż z żoną, właśnie to na tym mają te święta polegać? Ludzie, to jest po prostu nie do wytrzymania. Ja mam nadzieję, że tutaj jest ktoś, kto wie, o czym ja mówię, że nie tylko ja przeżyłam coś takiego. Słyszałam tych historii naprawdę wiele, wiele. Z tego trzeba wyjść, na jakimś etapie znaleźć rozwiązanie i jeśli rozwiązaniem jest pogodzić się po prostu między sobą, że dobra, robimy to dla wyższego dobra, czyli znowu stawiamy w wartości to, żeby każda z mam dostała właśnie to, co potrzebuje, czy z ojców. Niech się nie czują pominięci, ci dziadkowie oczywiście równie ważni, ale wiecie, co mam na myśli. To babcie najczęściej gotują dla tych wnuków. To wtedy po prostu dzielimy tą Wigilię, ale jeśli jest możliwość zaproponowania, zróbmy to na spokojnie, zróbmy to inaczej, bo wy siedzicie w swoim domu, wy odpoczywacie i wy te święta macie inne, a my po prostu musimy się sprężać i w zasadzie to na tyłku nawet nie siądziemy, to wtedy to trzeba zrobić właśnie w imię dobrze ustawionych granic, w imię zdrowych granic, zdrowa komunikacja. Ja, kochani, jestem właśnie za tym, żeby gdzieś w którymś momencie uczyć też innych naokoło siebie samych, pokazywać, co jest ważne, co jest we własnych wartościach, właśnie po to, żeby nie chorować. Nie jesteśmy w stanie zadbać o innych, żeby inni nie chorowali. Nie jesteśmy w stanie domyśleć się nawet, co im może zrobić przykrość, co ich może skonfliktować, ale na pewno odpowiadamy za swoje własne konflikty. Na pewno odpowiadamy za swoje własne emocje. Więc jeśli w którymś momencie czegoś jest za dużo, to jest za dużo. I czyja to będzie wina? Później co? Obrzucisz teściową właśnie odpowiedzialnością za to? Czy teścia, czy matkę? Nie, to ty nie postawiłeś tych granic, to ty nie powiedziałeś, że coś jest dla ciebie ważne inaczej. I to jest właśnie to, o co ja teraz apeluję. Dalej idziemy, bo to bardzo jest podobne do tego poprzedniego podpunktu. Niechęć do spotykania z konkretnymi ludźmi, niechęć do jedzenia konkretnych rzeczy. I krótko i na temat, słuchajcie. Po prostu nie jesz glutenu, nie jesz nabiału, albo nie jesz mięsa, albo nie pijesz wódki, z różnych powodów, czy to jest alergia, czy nietolerancja, czy przekonania religijne, czy cokolwiek innego. Może się dzisiaj po prostu źle czujesz, może masz okres, boli cię brzuch i nie chcesz sobie dowalić, nie wiem, z różnych powodów właśnie, ale dzisiaj nie. Masz prawo po prostu powiedzieć o tym, że ty dziękujesz, że ty nie, że tradycja 12 potraw nie obowiązuje ciebie w dniu dzisiejszym wyjątkowo i prosisz o to zrozumienie i prosisz o to, żeby już nawet o tym nie rozmawiać, żeby tego nie komentować, żeby się z tego nie śmiać. Po prostu serdecznie to komunikujesz i tyle w temacie. Jeśli ktoś musi z tego żartować i dworować, no proszę bardzo, niech sobie dworuje, ale to nie znaczy, że ty się ugniesz. To nie znaczy, że ty musisz teraz zjeść tych 12 potraw, zjeść ten gluten, zjeść ten nabiał. Jeżeli czujesz, że nie, to po prostu twardo odmawiasz właśnie w imię walki o siebie. Nawet jeśli to jeszcze nie jest miłość własna, nawet jeśli to nie jest jeszcze miłość do siebie i na początku walka do siebie, to tak, masz zawalczyć. W którymś momencie, po paru radach, kiedy walczysz o siebie, zobaczysz, że już nie musisz walczyć, tylko po prostu o siebie dbasz. Że to jest po prostu taki gest z miłością, który robisz dla siebie, właśnie przejawiający się w ten sposób. I oczywiście
Może być tak, że się ta babcia obrazi na ciebie, może być tak, że właśnie powie, no ale jak to ja się tyle narobiłam, a ty nie zjesz, a ty nie chcesz. Ale to jest po jej stronie właśnie, żeby umieć też to zrozumieć i przyjąć. I teraz w zależności od sytuacji, może możesz zaopiekować tę sytuację z wyprzedzeniem i jeśli wiesz, że dla niej to będzie ważne, to po prostu zadzwonić i powiedzieć, a czy mogłaby babcia zrobić te pierogi na mące bezglutenowej? Albo, a czy możemy się umówić, że ja w tym roku zjem to i to, a tej jednej rzeczy nie zjem i czy mi wybaczycie? Nie gniewajcie się, bo taka profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Powtarzam to dziś kolejny raz, żeby po prostu uprzedzić pewne sytuacje i nie dawać komuś tej wody na młyn, żeby się na nas obrażał, żeby mu było przykro, żeby to było dla niego trudne, czy jakieś tam po prostu pozwolić komuś zrozumieć, czyli rozumiecie, w co idziemy, unikamy chorób żołądka, bo jak ktoś zrozumie sytuację, jak mu opowiemy o sobie, że my w tym roku tego i tego nie jemy całą rodziną, czy ja, czy kto, to wtedy właśnie tam po drugiej stronie będzie trochę łatwiej. Oczywiście, no może być jakiś tam rodzaj niezrozumienia, kwękania gdzieś po drugiej stronie, ktoś będzie niezadowolony i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, dajcie komuś prawo do niezadowolenia. Dajcie komuś prawo do niezadowolenia. Każdy ma prawo być niezadowolony. Nie trzeba tego od razu brać do siebie. Bo ludzie często też mają taką tendencję, żeby zrzucać na nas poczucie winy, wbijać nas w wyrzuty sumienia, a my oczywiście to bierzemy, podejmujemy na siebie, no tak, no rzeczywiście sprawiliśmy przykrość babci, bo nie wiedzieliśmy tych pierogów. Nie, no słuchajcie, to nie tak ma wyglądać. Jeśli ktoś ma taką tendencję, to od razu odsyłam do webinaru poczucie winy. Bo tam mówię o tym bardzo dużo, jak się bronić przed wbijaniem w poczucie winy przez innych ludzi. Najczęściej robią to narcyzi. I niestety tych narcyzów w naszym środowisku jest bardzo dużo. Zrobię kiedyś o tym osobny webinar. Obiecuję, że w nadchodzącym roku, bo to jest bardzo ważny temat, a my mamy jako ofiary narcyzów bardzo mało narzędzi do tego, żeby się przed tym bronić, bo narcyz będzie miał swoje sposoby. W związku z powyższym, jedyne co można zrobić, to sobie po prostu uświadomić, że nie musimy podlegać narcyzom. I jeśli właśnie to jest ten przypadek, który Ciebie dotyczy, to proszę skorzystaj z tej rady. Teraz dalej. I kiedy mamy jeszcze stres świąteczny? Wtedy, kiedy traktujemy święta jako pretekst do różnych rzeczy, na przykład do redukowania wyrzutów sumienia. A przez cały rok nie miałam czasu się z nim spotkać, to teraz mu kupię większy prezent, nie? Albo coś tam innego zaniedbałam, no to teraz zrekompensuję to, dobra, no to jak już nie byliśmy na weselu, to pojedźmy teraz na święta. No nie, słuchajcie, to też nie tak ma być, dlatego że płacimy za to bardzo wysoką cenę. Więc jeszcze raz, święta nie mają być pretekstem do niczego. Jeżeli w ogóle mają być pretekstem do czegokolwiek, to do właśnie miłego spędzania wspólnego czasu razem, gdzie podbijamy swoje wibracje wzajemnie do góry, gdzie otaczamy się miłością, gdzie dzielimy się radością. To do tego ma być pretekst. To tylko i wyłącznie. Jeśli święta będą pretekstem do czegokolwiek innego, nie wiem, no, do nadrabiania kontaktów rodzinnych, bo nie było czasu wcześniej, albo bo była pandemia, albo ktoś chorował. Okej, nie widziałeś się z kimś rok, to możesz się nie widzieć rok i miesiąc. Spotkasz się z nim w styczniu na spokojnie, po prostu na herbatę z kawą, ale nie trzeba robić cyrków, żeby jeszcze w czasie świąt ogarnąć kolejny dom, kolejne prezenty, kolejne dzieci, które się ze sobą pokłócą albo nie pokłócą, a my mamy jeszcze właśnie nad tym mieć pieczę. Nie, po prostu nie dokładajmy sobie stresów. Miejmy też chwilę czasu dla samych siebie w czasie tych świąt, a nie tylko dla innych, dlatego że z tego również biorą się konflikty. Z tego się bierze zmęczenie, przemęczenie, spadek odporności naszej immunologii, przepalenie systemu nerwowego. Oszczędzajmy to, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo za minimalizowaniem strat. Tak, właśnie tu mam napisane, że święta to pretekst do dawania prezentów za cały rok, nie? Że jak kiedyś tam czegoś nie kupię, no nie, właśnie jeszcze raz, to nie taka rekompensata ma być, bo to odchył od równowagi. I co jeszcze mamy dalej? No w święta ten imperatyw, że na święta to musi być zrobione, nie? Musi być sprzątnięte, muszą być okna pomyte, muszą być wszystkie potrawy zrobione, wiecie, najbardziej wybłyszczone sztućce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że jest miło, oczywiście, że właśnie my czyścimy wszystko, bo szykujemy się na święta, ale czy to nie ma być metafora tego, jak my przygotowujemy się duchowo na te święta? Czy to nie ma być właśnie metafora tego, że my po prostu zostawiamy za sobą wszystko to, co stare, właśnie po to, żeby wejść w nowe, bo Boże Narodzenie jest wejściem w coś nowego. Za chwilę jest nowy rok, wejście w coś nowego, że my mamy właśnie przy tym przesileniu zimowym po prostu spojrzeć na to światło, które się tutaj rodzi w nas
i na tym skupić największą uwagę. Więc pytanie, czy rzeczywiście Jezusek narodził się po to, żeby przyjść tutaj do naszego domu i sprawdzić, czy mamy czyste okna. Ten mem taki, który krąży zawsze przed świętami, na pewno znacie. No to chyba jednak nie, to chyba jednak nie. I jeśli naprawdę na dworze mróz, a ty nie zdążyłeś umyć tych okien wcześniej, to zadaj sobie pytanie, w jakim stopniu to popsuje święta i co jest wartością. Bo my często gubimy te wysokie wartości dla jakichś niższych, bo nie zdajemy sobie sprawy z priorytetów, bo właśnie nie odpowiadamy sobie na pytanie, czy musi być 12 potraw, żebyśmy się dobrze czuli, czy będziemy się również dobrze czuli, jak tych potraw będzie mniej. Ja pamiętam takie święta Bożego Narodzenia sprzed 3 lat, kiedy we wrześniu, na koniec września zmarł mój tata, a 2 tygodnie później okazało się, że moja mama ma raka piersi i ma pierwszą operację gdzieś tam w połowie października. I na chwilę przed Bożym Narodzeniem okazało się, że ta operacja musi być powtórzona, bo tam coś jeszcze trzeba będzie wyciąć. Nie pytajcie mnie o decyzję mojej mamy, dlaczego, co i jak, to była jej decyzja. Ja już kiedyś Wam mówiłam o tym, że nie możemy komuś pomagać, jeśli ktoś nie jest na to gotowy. Ja dla swojej rodziny nie jestem terapeutą, tylko córką albo w innej roli, jako siostra, jako kuzynka, jako matka, ale nie jako terapeuta, więc szanuję ludzkie decyzje i tak to było właśnie też tym razem. I właśnie moja mama miała swoją drugą operację na dzień przed Wigilią i miała być wypisana ze szpitala po świętach, a my w dniu Wigilii z siostrą, jak rozumiecie, w żałobie po śmierci taty, w całym tym cyrku, po jednej operacji, po drugiej operacji mamy, gdzieś z tymi dzieciakami, jej i moimi w międzyczasie, organizując te święta u siebie. Po raz pierwszy święta nie odbyły się u naszych rodziców, a tak było całe życie. Próbowałyśmy to wszystko sklecić na kolanie, jakoś to zrobić u siebie. Dostałyśmy wiadomość ze szpitala, że mama jest wypisana w dniu Wigilii i że teraz właśnie zamiast smażyć te ryby, zamiast przygotowywać te śledzie, to my musimy jechać do szpitala, żeby ją odebrać. Obolałą po tej operacji i też taką, przepraszam, ogłupiałą po narkozie i po tym, że nagle ona nie zostaje w szpitalu, tylko jest wypisywana. I wtedy właśnie zadałyśmy sobie z siostrą to pytanie, co jest najważniejsze? Że tak, jesteśmy teraz tutaj razem, że możemy spędzić ten czas, że to nieważne, że na naszym stole nie będzie smażonego karpia, był kawałek łososia, nie było pierogów z kapustą. Te święta ewidentnie były lżejsze i lżej strawne, ale nie było mniej miłości, nie było mniej tego, co najważniejsze. Dzielę się z Wami tym przykładem, dlatego że chcę pokazać, że jak człowiek tak się na chwilę zatrzyma się w sobie, to po prostu odpowie sobie na pytanie, co jest najważniejsze. A najważniejsze jest to, żeby najważniejsze było najważniejsze. I tym samym chcę powiedzieć, że tak, to też jest odpowiedź na to, w jakim domu, w jakiej atmosferze akurat w tym roku te święta przyjdzie nam spędzić, bo może właśnie w Twoim domu jest podobna historia, może właśnie jakaś ciężka choroba, może właśnie ktoś zmarł niedawno, może właśnie to pierwsze święta bez jakiejś ważnej osoby w Waszej rodzinie, może właśnie to poczucie straty, poczucie smutku z tego powodu. I jak właśnie przeżyć te święta. I nie da się po prostu zrobić tego inaczej, niż jak zejść do poziomu wartości i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze. Jak właśnie docenić to, co ziemskie, bo to, co duchowe, gdzieś odeszło. Ale święta Bożego Narodzenia po to, żeby docenić to, co tu zostaje, właśnie to, co tutaj w materii. Właśnie my, ci, którzy jeszcze tu jesteśmy i się gromadzimy przy tym stole i możemy wykreować coś dobrego, to właśnie po to. Tak. Chcę podzielić się z Wami tym swoim doświadczeniem, pokazać, że w różnych miejscach w swoim życiu byłam, że czuję, domyślam się i wiem, gdzie możecie się znajdować przed tymi świętami i dając tych kilka przykładów, bo pewnie nie wszystkie, pokazać Wam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Że kiedy mamy świadomość tego wszystkiego, co nas triggeruje, co wprowadza te nerwy, co gdzieś nas osłabia i zaniża nasze wibracje, to możemy uprzedzić to wszystko. I z całego serca bardzo chcę Was zachęcić do tego, żebyście znaleźli te 5 minut. Jeszcze jest 9 dni przed nami do świąt. Te 5 minut dosłownie, żeby się nad sobą zastanowić, uznać co ważne, pomyśleć o tych prezentach dla innych, jak to wszystko ograć, żeby było jak najlepiej i żeby to nie było w atmosferze
konfliktów, żeby nie robić z tego problemów, ale tam, gdzie się pojawił, żeby umieć to rozwiązywać. Wierzę bardzo głęboko w Waszą mądrość, w Waszą intuicję, w Wasze dobre intencje, w Wasze światło, które niesiecie. I bardzo, bardzo będę ciekawa, jak się sprawdziły te rady, jak się sprawdziła ta wiedza, co to wniosło do Waszego życia, bo nawet jeśli to będzie jedna mikrosprawa, która będzie się różnić od tego, co było w poprzednie święta i będzie Wam chociaż trochę lepiej, to ja już będę bardzo, bardzo szczęśliwa i to znaczy, że już jako społeczeństwo idziemy do przodu. Dzielcie się też tym z innymi, może jeszcze ktoś inny ma podobne kłopoty, może dzwoni do Was jakaś przyjaciółka czy kuzyn i się żali i właśnie ma podobne problemy jak te, które tutaj omawiamy. Może tego live'a sobie wysłucha i jeszcze zdąży przed świętami i to też pomoże. Czemu nie? Ten live znowu trochę dłuższy niż poprzedni i to źle wróży, bo ta tendencja mi się nie podoba, ale rzeczy były ważne. Uznałam, że trzeba je zebrać wszystkie w jednym miejscu i jeśli dzięki temu będziecie zdrowi, uda Wam się wyzdrowieć do świąt i nie zapaść na żadne choroby w czasie świąt, to się opłacało. To cieszę się ogromnie. Z tego miejsca wesołych świąt, dużo radości. Już teraz wiecie, że tą radość generujemy sami. Życzę Wam pięknych, owocnych spotkań rodzinnych i jak najmniej konfliktujących sytuacji, a jak najwięcej budujących Wasze serca. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i jeszcze się tak do końca nie żegnam przed świętami, bo na pewno będziemy w kontakcie tutaj na Facebooku. A tymczasem miejcie się wspaniale. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i dziękuję Wam za dziś. Z miłością i światłem.